Witam Was serdecznie na 9. edycji Pancernik Security Show w Katowicach przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym przy Spodku. Jak widać, a tu centrum jest tu, zaraz się tam udaję, zgodnie z obietnicą, którą Wam złożyłem, więc mamy takie coś troszeczkę innego niż do tej pory na kanale, czyli relacje z tej właśnie konferencji technicznej dla informatyków. I tutaj taki szybki plan gry w każdym razie na początek, bo mi się śpieszy, bo pokonał mnie dojazd tutaj. 40 km raptem mam, wiecie. No i prawie 2 godziny tu niestety mi zeszło, żeby dojechać. Choć ja i tak bardzo chwalę komunikację na Śląsku w porównaniu do tego, co było 30 lat temu. Dobra, ale żeby nie przedłużać, to przypominam, że mieliście możliwość zadecydowania, gdzie pójdę, na które prelekcje, bo oczywiście poza tym ja postaram się Wam też teraz może trochę na timelapsie i potem coś popokazywać na tyle, na ile będę w stanie, bo 10 minut przerwy jest między prelekcjami, to co się dzieje poza prelekcjami, ale w każdym razie mieliście możliwość zagłosowania na prelekcje, na które pójdę i które potem Wam jakoś tam streszczę, ale wydaje mi się, że to chyba może być tak, że to będzie w osobnych odcinkach, jeszcze się do końca zastanawiam, jak to zrobić. No i żeby nie było, plan gry. Na początek, na 9, mam jeszcze jakieś 5 minut, żeby się zarejestrować i dojść. Zaczynamy od prelekcji Cisco Meraki, nowoczesne podejście do zarządzania siecią w chmurze. Potem mamy następnie zagłosowane najwięcej, to jest nowoczesne kopie zapasowe Synology. To mnie ciekawiło, że nie wygrało ransomware. Obstawiałem, że ransomware raczej wygra w głosowaniu, a tu widzicie. Stąd jak pisałem, tu też, to na czym mnie trochę też zależało w tym głosowaniu, to zobaczyć, co Was ciekawi. Akurat z tego, co tutaj jest, bo to było też ciekawe pytanie. Dobra, potem następnie mamy Zero Trust, łatwiejszy niż myślisz. Zobaczymy, co się za tym kryje. To wygrało. Potem następnie, w następnej prelekcji wygrało sieci przyszłości, wydajność i bezpieczeństwo. Dobra. Tu mamy następnie o 12 monitoring i bezpieczeństwo sieci. Potem wygrany następny cisza przed atakiem. Jak Ender wykrywa to, czego firewall nie widzi. Ok, następny wygrany tak o włos. Cisza przed atakiem. A, to jest dalej to samo, czyli to chyba będzie główny. I następnie mamy tu było bardziej zrównoważone o 14. Dobra, wygrało 20,7%. Czy okablowania strukturalne może być elementem systemów cyberbezpieczeństwa? No, może być ciekawe. Dobra, tu zdecydowany wygrany, 14,40. Silne uwierzytelnianie bez haseł, przyszłość czy cyberbezpieczeństwa z Yubico. A w sumie to ciekawe, bo tyle filmów jest na kanale Admin Academy odnośnie wykorzystania YubiKeya. No ale zobaczymy, czy coś tam dodadzą do tego, co ja już na kanale stworzyłem w tym zakresie. No i na koniec mamy też zdecydowany wygrany LAN przyszłości prosto i bez licencji. Ok, taki jest mniej więcej szybki plan gry, jeżeli chodzi o prelekcje, na które pójdę. Jeszcze zobaczę, zastanawiam się, na ile będę w stanie pomiędzy prelekcjami coś opowiedzieć, czy raczej nie będzie to tak, że będę musiał robić dogrywki w domu i poskładać coś trochę, to wszystko do kupy, ale mnie się to wszystko w trakcie tutaj, jakby nie było, przygotowuję, klaruję. Najważniejsze, że byłoby fajnie. Aha, ponieważ to jest taki pierwszy odcinek tego typu, trochę inny niż to, co do tej pory na kanale, to dajcie to znać potem, jak Wam się podobało. Poza tym, że zdaję sobie sprawę, że ponieważ jest to jakiś taki pierwszy tego typu, to pewnie sporo błędów ja tutaj popełnię. Nie mam ekipy, jestem sam i w ogóle i sam to wszystko robię, więc na pewno, ale co do zasady chodzi o to, żeby tak, czy to Wam się w ogóle podoba taki format, w razie czego, bo być może na przyszłość. Tu w tej chwili miałem na tyle fajnie, że niedaleki w każdym razie dojazd, więc o tyle 9+, a założeniem też tego, od razu Wam powiem, jest takie, że chcę Was trochę ponamawiać też w ten sposób do tego, żeby czasem pouczestniczyć w tego typu konferencjach, bo one są cenne. Ja wiem, że z czasem jest różnie, ja też dzisiaj pędziłem z wywalonym jęzorem, bo jeszcze córę musiałem odwieźć do szkoły i tak dalej, czyli same życie, żeby nie było u mnie też. Ale jeżeli macie możliwość, to mam nadzieję, że Was to zachęci, bo ja uważam, że mimo wszystko jest zawsze warto w czymś takim pouczestniczyć. Dobra, zbieram manatki, bo muszę się zarejestrować i zapraszam Was już tam. Udało mi się już zarejestrować. Dostałem taką fajną fiszkę media. Jak widzicie, tu jeszcze tłumy czekają na to, żeby wejść. Mnie się udało jako VIP-owi tak trochę szybciej i łatwiej. Ale idę szukać tej prelekcji, bo w końcu miałem relację z niej zdać już tej pierwszej Cisco Meraki. Także rzucę Wam po drodze na ten lapsa, jak to mniej więcej to wygląda.
Wchodząc po tych schodach, które przed chwilą żeście widzieli, trafiłem w końcu do sali, właściwej sali. Tą, którą teraz widzicie. A teraz gwoli wyjaśnienia, co to za otoczenie, które jest wokół mnie. Jestem w domu, w moim zielonym zakątku. A dlaczego w domu, a nie na pancerniku? No bo to nagranie w tej chwili jest tydzień w sumie po konferencji. Miało być tydzień wcześniej zrealizowane, w sumie też w tym zielonym zakątku, tylko problem polegał na tym, że się niestety... A może inaczej, tak miałem niezłe starcie z pancernikiem, który mnie nieźle sponiewierał, także praktycznie tydzień do siebie dochodziłem i po tygodniu jeszcze do siebie dochodzę. Dobra, ale ten pancernik to jakiś taki bardzo malutki, taki tycień mikrobowy, czyli jakiś wirusek mnie w każdym razie dopadł. Nie twierdzę, że na pancerniku, bo to musiało już być wcześniej, natomiast po prostu jak przyjechałem z konferencji, to mnie rozłożyło. No i teraz założenie jest takie, że obiecałem, iż prelekcje, na które żeście głosowali i z tego co pamiętam na naszym serwerze Discorda, w razie czego, jak ktoś jeszcze nie jest zapisany do naszego serwera Discordowego, to w opisie pod odcinkiem można znaleźć namiar. To tam, z tego co pamiętam, opublikowałem końcowe wyniki, czyli na jakie prelekcje te głosy zostały oddane, ile, w jakich proporcjach i tak dalej. No i tutaj w każdym razie jedno może ad vocem, że jedna z tych prelekcji się nie odbyła. W sumie już nie szukałem dokładnie, którą w zamian ja wybrałem i gdzie to było, natomiast no, gdzieś tam się coś zmieniło po drodze, ale to bez znaczenia. I teraz założenie jest takie, że będę chciał opowiedzieć o tych prelekcjach zgodnie z tym, co żeście wybrali, bo takie w końcu założenie miało być, tak? Wy wybieracie prelekcje, a ja o nich opowiadam. I w przebitkach tutaj będzie widać też jakieś najciekawsze slajdy, ujęcia z sali, na których te prelekcje były. Tak co do kwestii tego ujęcia, które jeszcze żeście przed chwilą widzieli, gdzie ja po tych schodach wchodziłem, naszukałem się trochę tych sal, bo nie było to takie intuicyjne do znalezienia. Podziękowania dla pań, które mi pomogły w znalezieniu tych sal. Nie wiem, czy tylko ja szukałem w każdym razie, czy i nie umiałem znaleźć, ale no, nie było to takie łatwe. Znaczy, jak już się wiedziało gdzie, potem to już bajka. No, natomiast tam 2 wejścia były w tym budynku i jak chodziło tym wejściem, którym potem się okazało, że była taka informacja, że tu nie wchodzić tylko drugiej, bo tam są zapisy, to jakbym tamtędy wchodził, to tam wszystkie informacje były, jak należy. A od tej strony, gdzie wszyscy wchodzili, to w sumie, nie wiem, ja się lekko przygubiłem. Ale dobra, nie o tym. Ta nasza recenzja, nie wiem, relacja, bardziej relacja. Natomiast teraz skupimy się nad tymi naszymi prelekcjami. Zastanawiałem się, jak to poukładać i stwierdziłem tak, że pogrupuję. Bo najpierw pomysł był taki, że będziemy jechać godzinami, tak jak się odbywały te prelekcje, ale stwierdziłem, że pogrupuję. Dlaczego? Dlatego, że na przykład pierwszą prelekcją to była prelekcja dotycząca Cisco Meraki. Tak żeście wybrali. Z tych różnych. Nie będę mówił, jakie były do wyboru, ale w każdym razie taką żeście wybrali, że chcieliście. I teraz rzecz w tym, że o godzinie 11 była w sumie podobna tematycznie prelekcja, czyli prelekcja dotycząca TP-Linkomada. Ja już tak będę w skrócie, nie będę czytał tych pięknych nazw. Tak samo była potem trzecia prelekcja na samym końcu, która dla mnie jest tematycznie podobna. No to prelekcja dotycząca rozwiązania GrandStream. I być może o tym, żeście rozwiązaniu nie słyszeli, ale to właśnie sumarycznie pewien taki plus uczęszczania na tego typu konferencje. Bo można się dowiedzieć o czymś się jeszcze nie wiedziało. A o to też chodzi, jakby nie było. Stąd stwierdziłem, że opowiadam o tych 3 naraz i takie pogrupuję, nie tylko te, dlatego że summa summarum, co też pokazało, że są to jakieś zakresy tematyczne, które Was interesują, czyli na przykład sprzęt. No tak ja to odczytuję. Dobra, czyli teraz poopowiadam o tych 3 trochę tak do kupy. Co tam mniej więcej było? Jakie są moje co do tego przemyślenia? Moje własne, subiektywne. Tak, no bo obiektywne, nie, no tutaj są subiektywne zawsze, jakieś tam. Staram się obiektywizm wprowadzić, ale siłą rzeczy. Stąd, jeżeli chodzi o Cisco Meraki i tą prelekcję, to tak, co by tu o niby powiedzieć? Przede wszystkim sporo osób tam było, na tyle, że jak już wszedłem, to się już nie zmieściłem, tak żeby usiąść i musiałem sobie tam tak spokojnie z tyłu stać, czyli zainteresowanie tą prelekcją było, ale tak żeby nie było,
mało która prelekcja była taka. Były takie, na których ja też byłem i było sporo wolnych miejsc. Na tej akurat miejsc wolnych nie było, czyli Cisco jednak jest nośną informacją. I jeżeli chodzi teraz o rozwiązanie Cisco Meraki, to Cisco Meraki, jeżeli ktoś kojarzy może właśnie Ubiquiti, TP-Linkomada, to w takim dużym skrócie Cisco Meraki jest takim podobnym rozwiązaniem by Cisco, czyli to ma być taki cały ekosystem rozwiązań sieciowych, który korzysta z rozwiązania chmurowego, jeżeli chodzi o tak zwany kontroler sieciowy. Kontroler sieciowy to jest takie oprogramowanie, gdzie się podpina te wszystkie urządzenia sieciowe i z tego jednego oprogramowania zarządza się tym wszystkim. Dobra, no i w Cisco Meraki mamy rozwiązania w każdym razie chmurowe, no i do tego podpinamy przeróżne urządzenia sieciowe, tak w dużym skrócie. I w sumie o tym opowiadała tam pani, tak, która była. Dla mnie, cóż, z informacji, które pani przedstawiła, no to, co mnie zostało tak w głowie, to w sumie, że ten cały ekosystem, który jest w tym Cisco Meraki, jest większy niż nawet mi się wydawało. I widzicie, to jest taki plus chodzenia na tego typu prelekcje, bo mimo tego, że ja wiem, że znam to rozwiązanie, to zaczęła pani pokazywać rozwiązania, w sumie, które ja do końca nie wiedziałem, że one aż tak fajnie działają, tak szczerze mówiąc. Więc to był plus, tak, gdzie tam mnóstwo urządzeń, nie tylko takich typowo sieciowych, ale również w tym samym ekosystemie, coś podobnym jak w Ubiquiti. No, mamy kamery, które możemy podłączyć do tego rozwiązania, sensory, które na przykład mierzą temperaturę, wilgotność i tak dalej. Naprawdę tych urządzeń, które w tym ekosystemie ciskowym, no wow. No mi się skojarzyło takie Ubiquiti, ale to takich na sterydach plus. No bo w sumie to rozwiązanie tak można trochę określić. Jak ktoś kojarzy z Ubiquiti, zawsze to było znane, bo to jest ten ekosystem, czyli masz ten jeden kontroler sieciowy, do którego podpinasz wszystko, tym się fajnie zarządza. No to Cisco Meraki jest na pewno w tym wypadku czymś podobnym. Bardzo mocny nacisk Cisco Meraki, to co też ta pani pokazywała, był na wsparcie z wykorzystaniem mechanizmów sztucznej inteligencji i trzeba przyznać, że naprawdę wiele fajnych, ciekawych pomysłów akurat tam wdrożonych było. No i tu się pokazywało takie rozwiązanie, które, wiecie, jak się o tym słucha, to poza tym, że ta prelekcja mogłaby być dla mnie bardziej nośna, bo to, co mnie brakowało w tej prelekcji, to to, że to były czyste slajdy, co zresztą na przebitkach też, mam nadzieję, już żeście zauważyli, które tutaj zamieściłem. Natomiast to były czyste slajdy. To, czego mnie brakowało, to wyciągnij urządzenia, pokaż to. Wydaje mi się, że wtedy zrobiłoby to dużo większe w tym wypadku wrażenie na wszystkich, którzy by siedzieli, bo mimo wszystko czuć było z mojego punktu widzenia taki, wiecie, potencjał, który nie został wykorzystany w tej prelekcji, bo ja już widziałem tam za tym, co pani opowiadała, że jasny gwint dla wielu firm to co tam jest prezentowane, to jest naprawdę no mega, to jest coś mega, bo sumarycznie z jednego oprogramowania zarządza się monitoringiem, siecią komputerową, a jeszcze tutaj dojdzie jeszcze inna prelekcja, która też zahaczała o to, tak tycieńki, jak dołoży się inne rozwiązania Cisco, no to trzeba przyznać, że jasny gwint, chyba może nieprzypadkowo Cisco jest największą firmą sieciową świata, tylko oczywiście jeden z minusów tych rozwiązań Ciscowych to ceny. No niestety ceny, nie? Które dla wielu są takie, jakie są. Czyli, że bardzo duże, niewygodne przez to, nie? Dobra, stąd, jeżeli chodzi o Cisco Meraki, to tyle. No, pamiętajcie, że tak, dla mnie minusem w ogóle Cisco Meraki, tak już ad vocem, jest to, że kontroler sieciowy, czy to programowanie zarządzające, no jest chmurowym rozwiązaniem. No i cóż, tutaj władanym przez Amerykanów, a dzisiaj no niestety mamy świat trochę tak, jaki jest i świat jest już narodowościowy. Także ja bym to zawsze jednak jako pewien argument pod uwagę mimo wszystko też brał. No, natomiast poza tym sprzęt mega, na pewno mega, to bez dwóch zdań i to, że mamy to wszystko tak fajnie opakowane, no to też jest mega. I według mnie ta prelekcja mogłaby być dużo bardziej szumna, ale w każdym razie być może, nie wiem, może takie miało być założenie. Znaczy w ogóle też pamiętajcie, że tam osoby mają tylko pół godziny, ja to też biorę pod uwagę i wiem, jak to jest, żeby w pół godziny o tym wszystkim opowiedzieć. Wierzcie mi, że ciężko.
jest to ciężkie, nie? Ale można było to zrobić, co ostatnia prelekcja, o której będę mówił, z tej cyklu tych 3, jednak pokazała, że trochę się da mimo wszystko to tak zrobić. Nie idealnie, ale się da mimo wszystko. Dobra, to tak co do Cisco Meraki, czyli warto się zainteresować, jeżeli ktoś ma hajs, naprawdę ma hajs, to Wam powiem, że no, to jest takie Ubiquiti, jak ktoś kojarzy, na sterydach. W ogóle ciekawe, że Ubiquiti na tej konferencji nie istniało. A sumarycznie biorąc pod uwagę te rozwiązania, 2 pozostałe, o których za chwilę będę jeszcze mówił, aż by się prosiło, nie? Ok, no i to niech będzie pierwsze w skrócie, bo tu można by długo opowiadać, ale też chodzi o to, żeby ten odcinek nie miał 5 godzin, tylko ja chcę Wam w skrócie oddać mniej więcej co było, jakieś takie najistotniejsze moje przemyślenia co do tego, co tam było. Czyli pani po prostu prezentowała po kolei, że mają zapory ogniowe, że mają takie przełączniki, że mają takie punkty dostępowe, no bo czego tam oczekujemy, nie? No i okej, ale w tym wszystkim wychwytujemy, kurczę, to wszystko jest zarządzane w jednym panelu i tak dalej. Jeszcze sensory, które będą nie tylko w serwerowni, a może w piwnicy, a może gdzieś tam potrzebujemy. Do tego monitoring i ona mniej więcej plus minus starała się oddać, co ten monitoring ze wsparciem sztucznej inteligencji potrafi i tak dalej. No i w ogóle rola tej sztucznej inteligencji w tych rozwiązaniach. Stąd no, to było na pewno coś, co robi wrażenie, tylko oczywiście o cenach tam nikt nie mówi. Możemy się spodziewać, że ceny tutaj małe nie są, ale jeżeli dla kogoś faktycznie istotą jest jakość, mega jakość, no to trzeba powiedzieć, że tu na pewno Cisco robi robotę, mimo tego, co pewnie w komentarzach tu poopowiadać. Dobra, pierwsze rozwiązanie. Drugie rozwiązanie to TP-Link Omada. Ja tu sobie w każdym razie na tablecie przygotowałem ściągę, ale od razu powiem, że tu sobie w każdym razie przejdę do ostatniego, bo w TP-Link Omada z tych 3 prelekcji no, według mnie była najsłabsza. Też było, no cóż, tak naprawdę pokazanie, że mamy kontroler sieciowy, znowu na podobnej zasadzie trochę w Cisco Meraki, że mamy takie punkty dostępowe, że mamy takie przełączniki, że routery, że to wszystko jest w takim właśnie ekosystemie, że tak zarządzane, mniej więcej tyle. Znowu brakowało mi, wyciągnij teraz ten kontroler sieciowy, pokaż w każdym razie, czym się to różni, bo jeżeli popatrzymy na te Cisco Meraki, o którym mówiłem przed chwilą, to jeszcze w kontekście Cisco Meraki tam po prostu to my jesteśmy ci z przodu. To my mamy najwięcej, my mamy najlepiej. No i tak trochę gdzieś tam mimo wszystko to przebrzmiewało. Ok, natomiast w takich rozwiązaniach typu jak TP-Link Omada czy Grandstream, które tam za chwilę, no to musisz się teraz trochę ustosunkować do tego, że logiczne pytanie, które się pojawia, to czy na przykład no może czy na przykład, w czym jest to lepsze, gorsze i tak dalej. Dobra, gorsze to nie, ale w czym jest to lepsze? Od tego choćby Ubiquiti. Ja już nie mówię o Cisco Meraki, ale może i Cisco Meraki. Masz konkurencję, nie udawajmy, nie? Że tak jest. Dlaczego ja mam wybrać Twoje, a nie tamte inne? Nawiąż, pokaż to, tak, w tym wypadku nie na slajdach tylko, pokaż to na żywo. Jakimiś przykładami, tak jak gdzieś na niektórych prelekcjach były nagrane filmy, po prostu zwyczajnie, które puszczono. Można i tak. Tu po prostu były czyste slajdy. Zresztą w Cisco Meraki też, nie? Były czyste slajdy, no. Natomiast, no nie wiem, tam nie było jakiegoś wielkiego polotu. Powiem Wam, że niespecjalnie, szczerze, mam co opowiadać. Nie było niczego, co by mnie tam poruszyło. Po prostu no, przeleciały slajdy trochę tak, można powiedzieć i tyle. Natomiast dla Was w skrócie, no TP-Link Omada to jest rozwiązanie od TP-Linka, które ma być podobne właśnie do Cisco Meraki, czyli Ubiquiti, jeszcze raz, czyli urządzenia sieciowe, które są podpinane do kontrolera sieciowego. Tutaj jeszcze w TP-Link Omada nie musi to być kontroler chmurowy. Może być u nich chmurowy, może być to urządzenie sprzętowe, od nich zakupione, można to zainstalować na przykład jako kontener dockerowy. To już jest wolny wybór, tak tylko ode mnie. Znaczy oni to też na prelekcji, żeby nie było, akurat mówili i opowiadali, jak to mniej więcej wyglądało. Ok, no i to można powiedzieć tyle, tak, bo tu szczerze mówiąc nie ma co dodać. Natomiast z tych 3 prelekcji, ta, która na mnie największe wrażenie zrobiła i w ogóle chyba na całej konferencji na mnie największe wrażenie zrobiła, to prelekcja dotycząca Grandstream. Tak, akurat tutaj firmy Grandstream. Prelekcja zresztą, na którą żeście zagłosowali najbardziej. W ogóle zebrała największą ilość głosów ze wszystkich prelekcji, co ciekawe, bo miała bardzo fajny tytuł. Tu specjalnie sobie wyszukałem. LAN przyszłości prosto i bez licencji. No i chyba ten tytuł, nawet chłopaku mówiłem, nie? Że tutaj tytuł chyba w każdym razie zrobił robotę, bo im opowiedziałem o tym, żeście najwięcej głosów oddali właśnie na tą prelekcję. Natomiast tak naprawdę tam było o rozwiązaniach,
urządzeniach sieciowych firmy Grandstream. To jest firma amerykańska, też w sumie, powiem szczerze, gdzieś mi kiedyś migło i ja o niej tak gdzieś na zasadzie, gdzieś mi tam przemigło, ale za specjalnie więcej nie wiedziałem. I to jest na przykład dla mnie wielki plus bycia na tej konferencji, bo bardzo zaintrygowało mnie to rozwiązanie. Nawet na tyle, że się zastanawiam, możecie mi w opisie, w komentarzach pod odcinkiem wrzucić, czy może jesteście zainteresowani tym, bo ja rozmawiałem z chłopakami i powiedzieli, że możemy pogadać na zasadzie, że może by udostępnili jakiś sprzęt, który w każdym razie mógłbym Wam też pokazać, jak on wygląda de facto już tak namacalnie i coś pooceniać tu akurat. No, ale to możecie napisać w komentarzach, czy Was to interesuje. No natomiast to jest rozwiązanie, sumarycznie znowu w skrócie, które jest podobnym do tego Cisco Meraki, podobnym do TP-Link Omada, podobnym do Ubiquiti. Tak? Czyli znowu mamy kontroler sieciowy, który może być na sprzęcie, który może być chmurowy, tu znowu do wyboru. I zresztą oni tu przynajmniej już nie ukrywali, że Ubiquiti istnieje i oni to nazwali, że ich rozwiązanie to jest jakość Ubiquiti w cenie TP-Linka. I nie wiem, jakie dokładnie są to ceny, ale jeżeli tak mówią, no to Wam powiem, że to rozwiązanie, no wow, bo biorąc pod uwagę sprzęt, który tam mają sieciowy, plus jeszcze na przykład routery, które mają takie na zasadzie router combo, który jest de facto już routerem, zaporą ogniową, jeszcze uwaga, tak, zaporą ogniową następnej generacji, bo ogólnie tam tak co do też w tej jednej kwestii, bo tam było bez licencji w tytule, to jako taką licencji opłacanych corocznie oni nie mają. Więc to też jest o tyle taniej. Natomiast jedyne, co tam w każdym razie się opłaca ewentualnie co roku, to są wiadomo w zaporze ogniowym następnej generacji sygnatury. Nie? No, wiadomo, że za takie rzeczy trzeba zapłacić. Ale poza tym jakichś dodatkowych opłat nie ma poza zakupem sprzętu. Tylko nie pytajcie mnie w razie czego o ceny, bo nie wiem, nie sprawdzałem w tym momencie. Zresztą najlepiej zawsze z dystrybutorem się porozumieć, zawsze warto zapytać. Sprzęt wygląda na bardzo dobry jakościowo. Jest to sprzęt amerykański, co też ciekawe, ale tutaj już niekoniecznie nam tak łatwo mogą odciąć, bo możemy mieć kontroler sieciowy lokalnie. I to już nie jest takie oczywiste, proste, chociaż ja wiem, że tutaj mogą wysłać aktualizację, która nam zablokuje. Jasne, ale tu już prawdopodobieństwo możliwości są zdecydowanie mniejsze i ryzyko na pewno jest tego typu mniejsze, jak już tutaj do takich spiskowych teorii podchodzimy. Natomiast, no, mimo wszystko, jak tak popatrzymy, to co oni powiedzieli, że jakość Ubiquiti, no to ja powiem, że z tego co widziałem i oni wyciągnęli, widzicie da się, w ramach prelekcji na ekran to rozwiązanie i pokazywali po prostu to rozwiązanie na ekranie, jak ono wygląda. Jeżeli chodzi o ten kontroler sieciowy, na tyle, na ile mogli w pół godziny, bo ja to doceniam mimo wszystko, no to faktycznie bardzo podobne, znaczy nie tak jak TP-Link Omada, bo TP-Link Omada jest żywcem po prostu zerżnięte z Ubiquiti. Natomiast Grandstream trochę chcemy podobnie, ale jednak chcemy, żeby to nie było identycznie dokładnie tak samo, nie? Czyli widać, że jest to w miarę intuicyjnie, sensownie zrobione, poukładanie. No i jeżeli faktycznie, tak jak oni mówią, że to w cenie mamy jakość Ubiquiti, a tak na to trochę wyglądało, co ja najbardziej doceniam, tą zaporę ogniową następnej generacji z SSL Inspection na przykład i tak dalej. No i Ubiquiti w tej chwili coś się podobnego dorobiło w urządzeniu, które gruby hajs kosztuje, no to powiem szczerze, jest to coś, co może być bardzo ciekawe do zainteresowania, bo może się okazać, że będziemy mieli coś, co działa trochę jak Ubiquiti, a jednak naprawdę podobno tańsze. Podobno jest to tańsze, a najlepiej się w każdym razie z nimi porozumieć i się dopytać, bo powiem szczerze, nie było czasu o to, żeby dokładnie o cenę pytać, bo zresztą to by trzeba było usiąść, znaleźć przełącznik podobnego typu jak u nich, no to zbyt czasochłonne jest. Ja wskazuję tylko, że na pewno była to prelekcja, która mnie chyba ze wszystkich w ogóle, przynajmniej jedna z tych dwóch chyba, bo tak mi przychodzi jeszcze jedna do głowy, z tych, które mnie najbardziej zaintrygowały, zaciekawiły, bo po prostu pojawił się producent sprzętu, który jednak nagle mnie zaciekawił, a to już jest coś. A to już jest jednak mimo wszystko
Wydaje mi się, że coś. Także wiecie, wyjdźcie na stronę, poglądajcie, popatrzcie, pozerkajcie, a jeżeli uważacie, że byłoby to ciekawe, aby na kanale się pojawiły jakieś odcinki z testami, moimi opiniami, czymś więcej, no to napiszcie, tak? To się zastanowię nad tym wtedy, jeżeli macie taką potrzebę i wyrazicie, to się zastanowię nad tym, czy jednak może do nich nie napisać i z nimi nie pooperować w jakiś tam sposób. Kolejna prelekcja, która była o godzinie 9:40, to była prelekcja, która była już może tak tematycznie inna niż pozostałe, bo to była prelekcja dotycząca tak naprawdę rozwiązania od Synology, które się nazywa w tej chwili Active Protect. I ona się w każdym razie jakoś nazywała, zaraz gdzieś tu miałem, nowoczesne kopie zapasowe Synology. Dobra, i tu w dużym skrócie, tak, to była prelekcja, która de facto pokazywała ich takie nowe, dedykowane rozwiązanie, bo ja wiem, że ktoś powie, ale jakie nowe? Przecież Synology miało już kopie zapasowe w swoim oprogramowaniu, no bo przecież mieli Synology Active for Business. Mam nadzieję, że nie przekręciłem w tej chwili. No natomiast my mówimy tu o nowym, innym rozwiązaniu, dedykowanym, czyli są dedykowane urządzenia, które mają służyć dokładnie do tego, żeby realizować w tym wypadku funkcjonalność kopii zapasowej. I do tego klapka na oczy w tym wypadku zaprojektowany. Dedykowany system z własnym systemem operacyjnym, osobnym od tego DSM, który jest Synology, który ma właśnie być zoptymalizowany pod wydajność i bezpieczeństwo pod kątem tutaj akurat kopii zapasowych. Dobra, no i prelekcja, cóż, znowu fajna, znowu na slajdach tak naprawdę zrealizowana, znowu aż prosiłoby się w tym wypadku, żeby sumarycznie tutaj coś na żywo pokazać. I to, czego mnie brakowało, a nie miałem okazji w sumie w jakiś tam sposób zadać takiego pytania bardziej na wprost, to takiego logicznego. Czym się w sumie do końca to różni, bo do mnie to tak nie trafiło przynajmniej. Może nie wiem, ja słabo słuchałem, ale do mnie trafiło. Czym się to różni od tego Active Backup for Business, które mają w normalnym Synology? Poza tym, że tak, to jest dedykowane. No bo oni mówili o tych wszystkich możliwościach, że teraz można będzie realizować kopie zapasowe z tych fizycznych maszyn, z wirtualnych maszyn, tak, z serwerów plików, z baz danych. O właśnie, baz danych w tej chwili chyba musiałbym spojrzeć, ale w każdym razie może tego w tej chwili chyba nie ma w Active Backup for Business. Z rozwiązań chmurowych typu Microsoft 365, tak, gdzie kopie zapasowe będą mogły też trafiać potem do chmury, typu na przykład tutaj, tam szczególnie jakoś tak był pokazany Amazon, rozwiązanie amazonowe, ale i na ich własne Synology C2, czy do innych lokalizacji. Tak chodzi o to, żeby jak trafi na nasz serwer, to żeby z naszego serwera zgodnie ze strategią, o której bardzo fajnie, że nie mówili, 3-2-1-1. Nie będę już teraz rozwijał, co to jest za strategia realizacji kopii zapasowych 3-2-1-1 i że ich rozwiązanie jest pod to jakby już by nie było tworzone i wszystkie te możliwości. No więc o tym mówili, że tam będą możliwości, tu mam spisane, backupu, przyrostowego, że będzie w każdym razie tutaj możliwość stosowania deduplikacji. Okej, ale to tak naprawdę w tym obecnym rozwiązaniu Active Backup for Business my to mamy, tak? Nawet że będzie w każdym razie mechanizmy bezpieczeństwa typu WORM. No to z mojej pamięci w tej chwili przecież też jest. Tak. I co takiego będzie w tym? Poza tym, że jest to dedykowane rozwiązanie, jest specjalne pudełko dokładnie na ten cel, pod tym kątem zoptymalizowane. No ale mnie tak trochę brakowało, tak? I powiem szczerze, na razie jeszcze nie miałem siły przez choróbsko, bo to, co mnie zaintrygowało właśnie to, gdzie są te subtelne, istotne różnice w stosunku do po prostu zwyczajnie zakupu tego zwykłego rozwiązania Synology, tego serwera plików, gdzie my już mamy te kopie zapasowe, no bo można, tak? I z Windowsu serwer, z Linuxów robić, z Maców chyba nawet z mojej pamięci, tak? W każdym razie w tym rozwiązaniu no chyba baz danych faktycznie nie ma, no ale no mówię, no, mam tutaj notatki nawet zrobione z transkrypcji z tego i w sumie nie widzę takiego typowej tutaj odpowiedzi na to, czym to się
finalnie tak bardzo różni od tego, co było. No. Poza tym, że dedykowane rozwiązanie i tak w sumie można powiedzieć tyle, nie? Poza opowiadaniem o tym, że na pewno warto od nich to wziąć. Żeby nie było w ogóle, rozwiązanie tej kopii zapasowej od Synology jest bardzo dobre, poza tym, że ma oczywiście wszystko w swoje wady, jeżeli chodzi o ten Active, szczególnie Backup for Business, bo o tym mogę się wypowiadać. Na przykład takim ciekawym problemem, jak się stosuje w tym wypadku na Linuxach to rozwiązanie do kopii zapasowych, to ma problem z tym, że jak nagle Ci się pojawi zbyt nowe jądro systemu operacyjnego po aktualizacji Twojego Linuxa, no to może Ci niestety przestać działać. I tak bywało już niejednokrotnie w tym rozwiązaniu, gdzie Synology nie potrafiło szybko doszlusować do nowszych wersji jądra systemu operacyjnego, no i cała kopia zapasowa się na tych Linuxach rozkrzeszała. Pytanie, czy tutaj jest to poprawione? Nie wiem, może tak, może nie. Tak mi się przypomniał przy okazji, bo oni możliwościami pokazywali, dlatego mnie tak to w głowie utknęło, że mówili tak, zobaczcie teraz w tym rozwiązaniu, tym nowym, nie? Gdzie z pudełka, stricte, to, że teraz będziecie mogli na przykład tą kopię zapasową odtworzyć jako wirtualna maszyna. No okej, no to w Synology Backup for Business też tak można zrobić, tak a propos. Bo ja już niejednokrotnie robiłem. Zresztą czasami opowiadam, że notabene to jest dla mnie jako argument dla wielu osób, które mi mówią, że one nie realizują aktualizacji oprogramowania i systemu operacyjnego, no bo ja nigdy nie wiem, jak się to skończy. Nie? No mówię, dobrze, no to w czym masz, przepraszam, problem? Właśnie, mając kopię zapasową tego typu, odtwarzasz ją na wirtualnej maszynie i wszystko testujesz na wirtualnej maszynie. I oni tego tak na wprost tam nie powiedzieli, chociaż to powiedzieli, co ja przed chwilą, tylko nie było to tak, ja zauważyłem, że, bo ponieważ ja to wiem, ja to opowiadam, to wychwyciłem, ale to było na tyle słabo, że myślę, że wiele osób siedzących na sali tego tak nie wyłapało w ten sposób, ale może ja się mylę. No i to jest jeden ze sposobów, w jaki można by wykorzystywać. Oni to powiadali w kontekście właśnie tego Synology Active Protect. No ale tak można zrobić również z Active Backup for Business, nie? I że w ten sposób, znaczy to mnie, może taka jedna rzecz mnie zaintrygowała, tylko ponieważ oni nie pokazywali na żywo, ja wiem, że mieli pół godziny, to, że będzie można bardzo szybko przywracać z kopii zapasowej. I ja to tak trochę zrozumiałem, że mechanizm pozwoli na to, żeby to uruchomić, tą kopię zapasową jako wirtualną maszynę, a w międzyczasie będzie odtwarzane na przykład na systemie fizycznym i jak już się tam skończy, to z tej wirtualnej maszyny nastąpi przepięcie na ten system fizyczny i że to w taki bardzo szybki, sprawny sposób pozwoli na przywracanie po jakiejś awarii. No jeżeli to tak będzie działało, no to Active Backup for Business tak tego fajnie zrobić nie potrafi z mojej pamięci, ale może ja coś nie pamiętam i się mylę. Czasami, pamiętajcie, tyle tych rozwiązań jest, że często gęsto one już zaczynają się nawet, no niestety, ale mieszać i dlatego czasami trzeba systematyzować pewną wiedzę. I to powiem Wam, że to tyle, jeżeli chodzi o to rozwiązanie. Na pewno ciekawe, intrygujące. Mimo wszystko moją uwagę przykuło. Na zasadzie zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce, bo dla mnie najciekawsze pytanie, na które w tej chwili takiej jasnej odpowiedzi, jak usłyszeliście, nie mam, no to czym się to różni od Active Backup for Business? No pytanie, dlaczego ja mam kupić osobne pudełko i najlepiej jeszcze może serwer plików, jeżeli w serwerze plików mam już przecież mechanizm kopii zapasowej. Tak? I ja tu czuję, że pod spodem tam prawdopodobnie będzie wiele tych niuansów pokazujących, że to jednak różni się i że to będzie lepsze rozwiązanie, bardziej takie ogarnięte i całościowe. To dobre pytanie, jak będą dalej traktowali właśnie Active Backup for Business, który mieli zwykłym Synology. Mam nadzieję, że to będzie tak dwutorowo i tam tego nie oleją. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. No i szkoda, że w prelekcji w każdym razie tego nie oddali, bo to mnie brakowało, aż chciałem zadać na końcu pytania, ale tam nie ma za bardzo możliwości na zadawanie pytań, bo nie ma na to czasu, bo tam za chwilę wchodzi już następna prelekcja, bo to jest raptem 10 minut, z reguły te 10 minut przerwy pomiędzy prelekcjami i tak już prelegent zahacza już o przerwę, następny chce wchodzić, się przygotować, no to na pewno jest to wszystko trudne. Zresztą po to są potem stoiska, że można pójść i można zapytać. No ja już po prostu przy tych prelekcjach i tej ilości prelekcji, szczerze mówiąc, niespecjalnie miałem czasu na to, żeby to zrobić, tu się przyznaję, choć przez głowę mi przeszło. No i kolejna prelekcja o godzinie
10:20. To była prelekcja pod nazwą Zero Trust, łatwiejszy niż myślisz. I powiem Wam, że to chyba poza Grand Stream to była taka druga, która mnie najbardziej zaintrygowała, zaciekawiła. I tu o dziwo, w sumie tam nie było niczego na żywo pokazywanego, a jednak ona bardzo dużo ciekawego według mnie wnosiła. Dlaczego? Dlatego, że akurat tam było dwóch panów, co na przybitkach zobaczycie. Oni trochę pokazywali, jak wygląda aktualny świat. I na pewno to trochę po prostu rezonowało z tym, co ja często gęsto staram się opowiadać, o tym, że świat jest taki, jaki jest i że cóż, no mimo wszystko coś możemy zrobić. I notabene oni tam rozmawiali o rozwiązaniach Cisco, nawiązując między innymi też do Cisco Meraki. Tylko oni nie mówili o jednym rozwiązaniu Cisco. Oni trochę starali się pokazać ten świat, jaki jest, różnego rodzaju ciekawe wyniki badań, pokazujące, w jaki sposób następują włamania do firm i tak dalej. I to trochę starali się teraz sprzęgnąć z różnymi rozwiązaniami, które po prostu ma Cisco w swoim portfolio. I tu pojawiły się więc rozwiązania, o których oni mówili, takie jak na przykład Cisco Duo, takie jak na przykład Cisco ISE, i oni to wszystko do kupy starali się pokazać wraz z mechanizmami sztucznej inteligencji. I bardziej to miało być trochę, chyba mam takie wrażenie, bo starałem się intencje też odczytać, bo oczywiście tych dwóch panów było z pewnej określonej firmy. Jeżeli dobrze mnie pamięć myli, Ingram chyba tak, zaraz tu sprawdzę, tak, Ingram. Firmy Ingram, i to chyba miało być takie zachęcenie na zasadzie, zobaczcie, w razie czego my takie rzeczy ogarniamy i jeżeli jesteście zainteresowani, żeby u siebie ogarnąć, no to przyjdźcie, my mamy know-how, nie? I wiemy, jak tego typu problemy wszystkie rozwiązać, bo oni pokazywali z tych, teraz tutaj trzeba byłoby tak po prostu po kolei wyciągać, jak to w każdym razie miało wyglądać. Te wszystkie kolejne punkciki, oni to bardzo fajnie na tej prezentacji, wiecie, to trzeba byłoby mieć faktycznie te 30 minut, oni w sumie nawet wyszli tak naprawdę powyżej tych 30 minut. Ja już potem musiałem uciekać na następną prelekcję nawet, więc tam końcówkę chyba już ominąłem, no bo tyle ciekawego mieli do pokazania, bez żywego sprzętu, a jednak tak bardzo fajnie, ciekawie to opowiadali. W kontekście właśnie tego podejścia, przede wszystkim Zero Trust i takiego podejścia, które mówi właśnie o minimalnym zaufaniu i starania się podejścia od minimalnego zaufania, gdzie na przykład pokazywali, że w tych rozwiązaniach, które są w Cisco sprzęgniętych, bo pamiętajcie, tu mówimy sprzęgnięte, na przykład to Cisco Duo, Cisco ISE z mechanizmami sztucznej inteligencji, gdzie mechanizmy sztucznej inteligencji patrzą, aha, ale przecież jego nigdy w poniedziałek o tej godzinie tutaj nie było, więc okej, to teraz może uruchomimy mu weryfikację z wykorzystaniem mechanizmów multi-factor authentication jako dodatkowo, nie? Zobaczmy, czy to na pewno on, sprawdźmy jeszcze to. A tutaj nagle patrzymy, aha, jest wtorek, godzina 13, no tak, przecież on tu zawsze na obiad chodzi, nie? I korzysta przecież zawsze z tego punktu dostępowego, bo on zawsze w tym miejscu siada. Tak, to jest to i on zawsze korzysta w tym czasie z tabletu, więc ja wiem, że to on. I tu już spokojnie mogę, nawet tego typu rzeczy, które tam w każdym razie się pojawiają, w ich rozwiązaniach, które tak potrafią na to wszystko patrzeć, czyli szukać regularności, zależności, coś, co jest odchyleniem od normy, żeby z jednej strony, bo i nawet też pokazywali, wiecie, takie rzeczy, że pamiętajcie, że teraz użytkownik dostaje szału. Kiedy nagle, i to jest, wiecie, na rzeczy, nie? Korzystając z tego multi-factor authentication, to popatrzcie sami, jak wy z tego korzystacie, nie? Jesteście teraz przed kompem i nagle okazuje się, że musicie podać ten magiczny kodzik, niech będzie z Google Authenticator. No i gdzie jest, telefon, i szału dostaje, nie? I oni też nawet o tym mówili, że z drugiej strony taki system, który tak w każdym razie działa, on często gęsto jest bezsensowny, nie? Stąd długo opowiadali, jakim sposobem tutaj trzeba podejść, bo to jest długa opowieść i no, oni naprawdę dużo mieli racji. Tylko widzicie, teraz ja wiem, że dla Was to brzmi wszystko intrygująco, nie? I właśnie, bo to jest intrygujące, bo to jest ciekawe, bardzo fajna opowieść, pokazująca trochę właśnie, jak pracownicy w realiach. Oni o tym mówili. Słuchajcie, my mamy te różnego rodzaju narzędzia pojedyncze. Super, tylko jak one tak są, to człowiek działa tak. I to dlatego przez to potem to tak nie działa. Ale jeżeli my to zrobimy, to ABC, a my takie w Cisco rozwiązania mamy, to te ABC w Cisco potrafią tak to współdziałać, że jeszcze są sztuczną inteligencją, że to się da zrobić. Nie? No i fajnie to sprzedali, muszę powiedzieć. No, mnie kupili tym, mimo wszystko, poza jedną kwestią, że Cisco
jeżeli mówimy o tych wszystkich rozwiązaniach, no to wiecie, do małej firmy, do średniej firmy zapomnimy. No nie, bo po prostu raczej nie będzie na to stać. No przecież to są ogromne prawdopodobnie koszty. Ja już nie mówię o skomplikowalności systemów, w każdym razie, który tu jest. Nie wiem, sam Cisco ISE, który gdzieś tam też był wymieniany, aktualnie gdzieś tam na tapecie u nas na CCNP Security, no to nie jest prosty system do nauki. Co tam widać? Tam jest naprawdę mnóstwo. Więc pytanie, kto to ma operować? A to jest tylko jeden z tego całego ekosystemu, o którym oni tam opowiadali. To jest tylko jeden mechanizm. Nie? No, ale na pewno to była prelekcja pokazująca, że no, warto na takie konferencje pojeździć, bo ona dawała do myślenia. Na zasadzie, no tak, ja pracuję w firmie i no to co oni mówią faktycznie. No w sumie to mądrze mówią, bo ja sam dostaję i ci moi pracownicy pewnie też. No i muszę mieć na świadomości, że to tak, a nie inaczej działa, że to tak, a nie inaczej funkcjonuje. No i że warto to wziąć pod uwagę. Nie? Może mnie na to Cisco nie stać. Może będę próbował te mechanizmy innymi metodami, trochę bardziej chałupniczymi. Może nie tak super, jak to u nich to wszystko wygląda, działa i tak dalej. No ale mam na świadomości. I to była tego typu właśnie prelekcja. Mega fajna, mega ciekawa. Oprócz tej Grand Stream to dla mnie numer 2. Tak, w każdym razie tutaj numer 2 po Grand Stream, o którym już tu opowiadałem z tych wszystkich. Dla mnie osobiście, jeżeli chodzi o to, co mnie się podobało, co mnie tam zaintrygowało, jakieś emocje poczułem, w każdym razie na tej prelekcji, że coś co rezonowało i że kurczę, że ja jeszcze więcej o czymś takim w każdym razie rozmawiać, pokazywać i tłumaczyć. I z drugiej strony ja wiem, jak trudno jest tym trafić prawdopodobnie też często do samych informatyków. A co tu mówić jeszcze do decydentów? A co tu jeszcze mówić do tych biednych ludzi? I w ogóle te fajne zwrócenie uwagi właśnie na tych biednych ludzi. Że ci ludzie są biedni. I że te wszystkie systemy, które my wdrażamy, powodują, że oni dostają szału. I oni opowiadali, jakie historie potem są po tych właśnie firmach i co pracownicy potrafią zrobić. I zadawali pytanie, a co u was tak nie robią? Nie zrobilibyście sami tego? No i dobrze, dobre pytania zadawali. Nie? I dlatego musimy tak opracowywać te mechanizmy, żeby były jak najmniej ingerujące, a z drugiej strony tak, to ma być zero trust, minimalne zaufanie. I żeby pożenić jakoś jedno z drugim. I że Cisco, składając ten cały ekosystem, i to też fajnie trochę pokazywała ta prelekcja, że te różne rozwiązania, które oni mają, tutaj zachęcając o rozwiązanie z DNS Security, z EDR-a i tak dalej, to wszystko, co oni tam mają, zapory ogniowe następnej generacji, bo oni o różnych rzeczach mówili, nie? No, że to wszystko do kupy da się w Cisco tak połączyć i że trochę pokazali, że Cisco produkuje pod takim kątem, z taką myślą swoje rozwiązania. No ja szkoda, że na Cisco Meraki też jeszcze bardziej to nie było tak opowiadane, pokazywane, może coś na żywo, jakiś kawałek mimo wszystko. No, także fajna. No, ale tu trudno, powiem Wam, będzie więcej coś opowiedzieć, bo tu trzeba byłoby te pół godziny tak naprawdę jechać w tej chwili i oddawać. A po prostu uczęszczajcie na tego typu konferencje i się takich fajnych, ciekawych rzeczy tam wtedy podowiadujecie. Bo oczywiście, jak widzicie, tu czasami będę opowiadał jeszcze o następnych prelekcjach i choćby na przykład Teplink-Komada. No, dla mnie Teplink-Komada było trochę stratą czasu. Sorry Teplink, no, ale taka była prelekcja i tyle. Natomiast no, ta nie była stratą czasu. Ale zanim nie pójdę, się nie dowiem. Dopiero jak wejdę na prelekcję, to się dowiem. Największy ból ewentualnie jest taki, że na tej konferencji Pancernik 5 prelekcji równocześnie było realizowanych i też musisz wybrać jedną z 5. Nie jesteś w stanie być na wszystkich 5. No okej. No ale to z drugiej strony może plus, bo nie wszystkie być może mnie interesują. Akurat. No cóż. Dobra. Tyle jeżeli chodzi o tą prelekcję de facto znowu od Cisco. O godzinie 12 kolejna prelekcja to DNS jako pierwsza linia obrony. To nie była prelekcja, którą wyście wybrali w głosowaniu, bo jeżeli mnie teraz chyba dobrze pamięć myli, to jest w tym czasie, kiedy nie było tamtej, co to wyście ją wybrali. I z tych pozostałych, w każdym razie chyba ta była taką, która miała chyba w kolejności wraz z QNAP-em mniej więcej, nie wiem czy nie taką samą, albo podobną ilość głosów. I się zastanawiałem się na QNAP-a czy na Whalebone. Jakoś mnie ten DNS tak zaintrygował, ale chyba to właśnie ta była wtedy numer 2.
Dobra, i teraz, tak z ciekawości, a dlaczego o 12 mieliśmy, bo w ogóle o 11:30 była przerwa obiadowa, żeby coś szybko zjeść i bardzo szybko zjeść, to Wam mówię, i o 11 był tepelnik omada, więc tak trochę, żeby się nie zdziwić, skąd te przeskoki. Dobra, co do tego całego Whalebone. To teraz tak, czym to rozwiązanie firmy Whalebone jest, które tam się pojawiło jako DNS, jako pierwsza linia obrony. Zresztą co ciekawe, w ogóle to była prelekcja w języku angielskim całkowicie, bo osoba była anglojęzyczna tylko i wyłącznie. Dla mnie to akurat nie było. Zresztą osób na sali było sporo i jakoś za specjalnie chyba, jednak problemu to nie rodziło. Natomiast tak, czym jest to rozwiązanie od firmy Whalebone? To jest mniej więcej rozwiązanie podobne, jak ktoś kojarzy z kanału Admin Academia, to ja dość często opowiadam tutaj o wykorzystaniu, o takim rozwiązaniu must have nawet do domu, jak AdGuard Home czy powiedzmy P-Hole, chociaż ja z tych dwóch mówię, że dla mnie AdGuard Home jest tym lepszym rozwiązaniem. Czy jest to taki serwer DNS-owy filtrujący, gdzie wysyłane jest zapytanie DNS-owe do serwera DNS-owego, a serwer DNS-owy podejmuje decyzję, czy nam na pewno, aby zwrócić tą odpowiedź. Dlaczego? Bo może się okazać, że jak się połączymy z tym adresem i usługą, która tam jest pod tym adresem, no to oberwiemy malwarem, phishingiem i tak dalej. I okej, co mnie zawsze intryguje, to większość osób, która korzysta z czegoś takiego jak AdGuard Home, z czegoś takiego jak P-Hole, to okazuje się, że dla nich najważniejsze jest, że wycina reklamy. No i tak trochę nawiązując do prelekcji od Ingram z Cisco i o tym, co ja tam mówiłem, o mentalności i sposobie podejścia do bezpieczeństwa, no to właśnie to jest jak w pigułce. Zajmujemy się takimi głupotami, durnotami, a tak naprawdę najważniejsze to wykorzystanie tego w kontekście bezpieczeństwa. Żeby właśnie wycinać te zapytania DNS-owe, po połączeniu z którymi moglibyśmy sobie zrobić krzywdę. No i właśnie to na tej prelekcji w sumie było, można powiedzieć, opowiadane, że można wykorzystać serwer DNS-owy jako pierwszą linię obrony. I zresztą tak w tytule nawet ciekawie. Pierwsza linia obrony, bo to nie jest ostatnia. To nie jest tak, że to ma być system jedyny, że my się pozbywamy zapory ogniowej następnej generacji, pozbywamy się antywirusów. Nie, 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 nie. To ma być jako coś, co ja nazywam, co dwie głowy to nie jedna, co trzy to nie dwie. I tak to też tam mniej więcej ten pan plus minus opowiadał. Dobra, no i teraz cóż, w czym ich rozwiązanie jest w tym momencie lepsze? No tego AdGuarda Home, którego ja mam, bo zresztą w tej chwili nawet w rozwiązaniu Ubiquiti, tak mi przyszło do głowy, przecież pojawiło nam się content filtering oparte właśnie na tak naprawdę DNS filtering i tutaj akurat, czy nawet zaporach ogniowych następnej generacji pojawiają się tego typu podobne rozwiązania. Dlaczego miałbym się zainteresować nagle rozwiązaniem Whalebone, nie? Bo to jest dedykowane. Oni się zajmują stricte tym, dokładnie tym i po prostu ich baza siłą rzeczy, oczywiście to tak powiedzmy przyjmuję na wiarę, bo tam jakichś badań nie było pokazanych, ja takich badań nie przeprowadziłem, no ale wierzę w to, w tym wypadku, że ich rozwiązanie będzie miało lepsze wyniki niż taki AdGuard Home, który w tym momencie stosujemy, mam nadzieję, w naszym choćby domu, z podpiętymi tymi bazami pod kątem malware'u i tak dalej. Ten pan co najwyżej pokazywał właśnie, z czego to może wynikać, tak, że ich rozwiązanie będzie bardziej skuteczne, czyli więcej będzie potrafić odrzucić zawczasu, bo też pamiętajmy, że taki plus stosowania tego typu mechanizmu jest taki, że ten system jest mniej zasobożerny. Tak wykorzystywane jako ta pierwsza linia obrony, że zapora ogniowa nie będzie musiała się z tym męczyć i tak dalej, tylko my ją od razu odrzucamy na bardzo szybkim etapie w mało obciążający tutaj sposób. I pan mu opowiadał, ile to oni mają tych feedów, że mają współpracę z organizacjami CERT, w jakich krajach, bezpośredni gorący telefon, że oni bardzo szybko dostają dzięki temu informacje od vendorów, mają własne mechanizmy sztucznej inteligencji, które to wspierają i tak dalej, i tak dalej. No i tak, no i to wszystko to się kleiło na tyle, że to pokazuje tak, no my się dokładnie tym zajmujemy pod tym kątem i robimy wszystko, żeby nasze bazy były najlepsze i zostaje to przyjąć na wiarę, że tak jest, tak zwyczajnie akurat. Plus jakieś tam rzeczy typu właśnie integracja z Active Directory, z mechanizmami typu CM, MDM, tak, no więc to taki mały dodatkowy plus. Zresztą z tym Active Directory w ogóle mnie tak w tej chwili przyszło do głowy taka ciekawostka, tak przy okazji trochę. Tam praktycznie wiecie co, to druga prelekcja
Tak blisko chyba, co druga, to Active Directory się pojawiało. Dlaczego takim lekkim uśmiechem to zrobiłem? Wiecie, ile ja w tej chwili słyszę zapytań, takich w ogóle argumentów, że uczenie się w ogóle Windowsa Server, Active Directory, to jest passé, to jest bez sensu, marnotrawstwo czasu. No to właśnie ta konferencja dokładnie pokazywała, że tak nie jest. No i sobie miejcie te teorie, bo ja tam, wiecie co, o na przykład Enter ID, nie wiem, może w jednej słyszałem? Że mamy spięcie z Enter ID. Ale że Active Directory to po kolei pokazywali. No. I to pokazuje, że to Active Directory w firmach jest i jeszcze długo będzie. A ponieważ długo będzie, no to wydaje mi się, że jednak uczenie się tego Windowsa Servera i tego Active Directory to chyba jednak bardzo sensowna rzecz jest. Tak przy okazji trochę ad vocem, bo to akurat z notatek po tej prelekcji w tym wypadku. No i tyle, no bo co tu powiem Wam więcej opowiadać. No, rozwiązanie, które w każdym razie też z tego, co Pan mówił, no, łatwe do wdrożenia, no ja domniemuję, no bo to jest serwer DNS-owy filtrujący, więc jeżeli ktoś rozumie, jak działa system DNS-owy, no to mamy tutaj łatwe narzędzie do wdrożenia, bez jakichś większych problemów, bez niesamowicie wielkich szkoleń. On tam mówił, że tam, nie pamiętam, typu w 2 godziny to ogarniesz, coś w tym stylu. No i śmiem twierdzić, że pewnie tak jest, tak, bo tutaj siłą są te bazy, które są podpięte do tego serwera DNS-owego, filtrującego, o które oni po prostu dbają. No, i tyle. Natomiast no, trudno tutaj mnie oceniać, czy to jest o 90% lepiej, czy o 200% lepiej od takiego AdGuarda Home z bazami, które tam są na przykład podpięte. No, trudno mi jest to powiedzieć. Na pewno, jeżeli jest firma, która kasę ma, bardzo jej zależy. Na zasadzie chce, wiecie, czasami jest tak, chcę mieć kolejny mechanizm. Tak, ja już mam 3, ale wezmę jeszcze ten 4. Na zasadzie, tak jak powiedziałem, co 2 głowy to nie jedna, co 3 to nie 2 i tak dalej. No to na pewno to ma sens, no bo tutaj na pewno ten czas reakcji, czyli to, co się pojawi w tej bazie, bo pytajmy na przykład AdGuard Home, ok, macie go, ale jeżeli na przykład teraz się w naszym cert.gov.pl pojawiło jakieś zagrożenie, to czy Wy już macie to wrzucone do AdGuarda Home? Nie. Dlaczego? Dlatego, że synchronizacja w AdGuardzie Home jest taka, jaką żeście ustalili. Raz dziennie, raz na tydzień. No tutaj mamy rozwiązania, które praktycznie działają na żywo, nie? Więc ponieważ działają na żywo, no to one są dużo bardziej skuteczne siłą rzeczy, nie? Także jak ktoś ma, znaczy chce wdrożyć tego typu rozwiązanie dodatkowo, które ma być tym serwerem DNS-owym filtrującym pod kątem bezpieczeństwa, no to nie wiem, no moim zdaniem taki Whalebone jest wart na pewno zainteresowania, zaintrygowania, jeżeli ma się na to kasę, no bo wiadomo, że za to się płaci, nie? No trochę jak za lepszy samochód, no sorry, tak to już w życiu jest. Dobra, tyle chyba, jeżeli chodzi o tą prelekcję. Kolejna prelekcja, godzina 12:40, to prelekcja od firmy Hillstone, na którą żeście zagłosowali. Cisza przed atakiem, jak NDR wykrywa to, czego firewall nie widzi. Dobra, no i teraz ta prelekcja była tak naprawdę prelekcją dotyczącą rozwiązania, jakim jest w tym wypadku właśnie rozwiązanie NDR. Network Detection and Response. Tak gwoli ścisłości. I to jest taki, wiecie, bo teraz właśnie, czym jest NDR? W sumie o tym właśnie była trochę ta prelekcja między innymi. I czym się to różni od zapory ogniowej następnej generacji, bo oni tam akurat było 2 chłopaków. Zresztą bardzo fajne mi się podobało to, jak przygotowali to na zasadzie takiej, że to była taka rozmowa jednego z drugim. I pod tym kątem było to fajne, było to intrygujące, 2 młodych chłopaków, także tu łapki w górę, bo to było na pewno pod tym kątem coś innego, ciekawego. I ich założeniem było pokazać właśnie, że NDR to jest system, który ma wesprzeć zaporę ogniową następnej generacji. Tak, jako oczywiście ten kolejny. Wiecie, teoretycznie są, można by powiedzieć, takie zapory, zresztą Hillstone też takie ma, które mają to tak jakby w sobie w środku. Ale my możemy mieć takie urządzenie obok, w puszce, które będzie w tym wypadku to realizować. Przy okazji tam też nadmieniali, że NDR to nie EDR, bo mamy jeszcze Endpoint Detection and Response, czyli jak endpoint to na końcówkach. Tutaj mówimy o network, czyli na poziomie sieci. Wrzucamy urządzenie, do którego kopia ruchu sieciowego ma trafiać. No i to urządzenie ma obserwować cały ruch sieciowy i to, co się w nim dzieje. No i ktoś powie, no okej, no to trochę jak zapora następnej generacji. Tak, tylko tutaj jest istotna różnica, bo to mamy to w każdym razie rozwiązanie, które z wykorzystaniem w szczególności mechanizmów sztucznej inteligencji ma obserwować zależności, regularności i tak dalej pod kątem wykrywania, nazwijmy to,
anomalii. Nie? No i tak można powiedzieć w dużej skrócie, właśnie to starano się tutaj pokazać, że to jest ten kolejny element. I trochę tak namawiali, pokazywali, że zobaczcie, w trójkącie Gartnera tak jest pokazane, że teraz NDR jest tym elementem, na którym musimy aktualnie dużo więcej uwagi zwrócić, nie negując również na przykład tego, że w tym trójkącie również jest w tym wypadku właśnie EDR i SIEM. I że oni w trójkę będą robić robotę, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące cyberbezpieczeństwa. No i trudno się nie zgodzić tak, z taką argumentacją i z tym trójkątem Gartnera. Poza tym, że znowu pytanie, ile to cudeńko kosztuje i tak dalej, no bo to są niestety urządzenia bardzo drogie, ale z drugiej strony, no cóż, bezpieczeństwo. I cóż poradzić. Zresztą mniej więcej coś w tym stylu, jeżeli chodzi, tak mi przyszło akurat do głowy, jak ktoś by szukał na kanale Admin Akademia, to był taki odcinek właśnie z Hillstona, gdzie miałem zaporę ogniową następnej generacji użyczoną z mechanizmami sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i tam coś już ja nawet troszeczkę pokazywałem na żywo, próbując oddać, co to mniej więcej plus minus potrafi i gdzie są zalety stosowania tak naprawdę w tym wypadku tego typu akurat rozwiązań. Nie? No więc mniej więcej plus minus czymś takim jest. Oni starali się we dwójkę o tym opowiedzieć, pokazać o tym, że to urządzenie musi się uczyć, bo wiadomo, ono jeszcze raz uczy się na zasadzie obserwacji. Nie? Trochę tak nawiązując do tego, co w sumie było też w prelekcji o Cisco, co ja mówiłem od firmy Ingram, że te rozwiązania mają się uczyć nas, nie? Aha, teraz jest środa, tak? Coś takiego mówiłem. Jest 13, jesteś z tabletem, podpięty do tego punktu dostępowego. Aha, to wszystko ok. To tu jest wszystko ok, ale na przykład tu widzisz, że coś jest nie tak, bo nigdy w środę o 13 tu nie byłeś, tylko byłeś na obiedzie. Więc coś tutaj jest na rzeczy i w tym momencie może warto adminowi podsunąć informację, tu mi coś, no, nie bardzo, tak? Bo tego typu system, on przede wszystkim ma nam pokazywać informacje, tu mi coś nie pasuje. A Ty, człowieku, zajrzyj i zobacz, czy faktycznie jest tu coś nie tak, czy jednak jest wszystko może w każdym razie ok. No i z takich jeszcze tak na szybko w każdym razie tutaj informacji wypisanych mam z notatek właśnie takie hasła typu NDR to okulary dla firewalla, wykrywa anomalie, ataki niewidoczne dla filtrów sygnaturowych, że to taki dodatkowy mechanizm, to czego normalna zapora ogniowa na swojej generacji nie wychwyci, to tutaj dzięki szukaniu tych zależności różnego rodzaju, tej analizie zachowań, no jesteśmy w stanie czasami wykryć dziwne rzeczy, które teoretycznie, wiecie, to tak jak się tworzy, nie będę mówił coś takiego wybuchowego i teoretycznie, wiecie, ktoś poszedł do jednego sklepu, kupił jeden produkt i ten produkt jest normalny. W drugim sklepie drugi produkt i tam też jest to normalne. A jedna osoba patrzy tak, ty czekaj, ale on był tu, kupił to, tu raz był tu, kupił to i tamto, przecież z tego wybuchowe można zrobić, dziękuję. I o to chodzi mniej więcej w tego typu systemach, które mają właśnie realizować tą analizę zachowań, bo tak to chyba można by to mniej więcej nazwać. To urządzenie oczywiście potrafi deszyfrować ruchy, dzięki temu to obserwować, tak, bo o tym tam też mniej więcej była mowa, że to właśnie tutaj najlepiej to powinno działać jako urządzenie podłączone pasywnie, działające na kopii ruchu, żeby jak najmniej angażować. No, takie rzeczy tam gdzieś tam opowiadane, w sumie sensownie i racja. No, że to może pomóc nam zbierać również materiał dowodowy przy różnego rodzaju nieszczęśliwościach związanych z cyberbezpieczeństwem, że to ułatwi analizę powłamaniową, raportowanie różnego rodzaju problemów i tak dalej. No to wszystko prawda. No i jeszcze trzeba pamiętać, że takie urządzenie, oni tam mówili, no z 30 dni, nie? O, plus jeszcze takie powiedzmy fajne, co też pokazywali, to by dużo opowiadać. Pamiętajcie, zawsze można na taką konferencję przyjechać, bo mnie tu trudno powiedzieć o wszystkim. To, że na przykładzie kliniki ortopedii, słuchajcie, wdrożenia w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji opowiadali taki powiedzmy case study również, jak to plus minus wyglądało, wdrożenie czegoś takiego bardzo fajne i tu plus, no bo no coś troszeczkę takiego bardziej namacalnego, nie? Akurat jak to plus minus mniej więcej wygląda. No i oczywiście oni się tym zajmują, bo to wiadomo, że oni byli z firmy. Gdzieś tam na stronie jeszcze konferencji Pancernik można zobaczyć, bo ja nie pamiętam, jak się ta firma nazywała w każdym razie, która te rozwiązanie akurat opartą markę Hillstone wdraża w firmach.
a oni tylko pokazywali, że takie i takie rzeczy fajne, ciekawe to potrafi. Znaczy może tak, oni nie pokazywali znowu stricte, nie? Tylko no, 30 minut mieli. Bardziej starali się oddać we dwójkę problem, jak jest na rzeczy, no bo my nie rozumiemy problemu, nie? Ale po co? Przecież nie mamy i żyjemy, nie? No i to na pewno na plus znowu, tak? No bo pokazywali, że jednak to nie jest tak, nie? I że nawet jeżeli masz zaporowioną następną generację taką typową, to ona wszystkiego Ci nie wychwyci. I mają rację, tak? I że tego typu urządzenie, ono wzmocni Ci, będzie potrafiło zrobić jeszcze więcej. Jasne, ja wiem, co my wszyscy. I kolejny hajs do wydania. Ja to zawsze mówię, wiecie, problem polega na tym, że ten świat byłby piękny, gdyby jeden drugiemu krzywdy nie robił. I byśmy tego wszystkiego nie potrzebowali. Ale jednak tak jest. I co ja mam zrobić? No? I teraz albo mogę się na to boczyć, albo mogę się zacząć zastanawiać. Argumentowanie, bo mnie nie stać. No i dobra, no i cóż, domu nie masz, tak? No bo tu nikogo nie było stać na mechanizmy obrony. No to tak w typowych teraz na naszej ścianie wschodniej. Teraz ktoś nie będzie miał domu i teraz no cóż, argumentacja, bo nas nie stać. Tak? No to super, nie? A ktoś domu nie ma. No cóż, można i tak. A można zrobić wszystko, żeby było nas stać, żeby ten dom dalej stał i żebyśmy się czuli bezpiecznie. No to, wiecie, to jest dyskusja o mentalności pod kątem bezpieczeństwa. Czy ona jest dla nas ważna, czy dla nas ważna nie jest? Czy tylko zabawa w życiu, czy jednak bezpieczeństwo jest wartością jednak pierwszą nadrzędną? A chyba ostatnie czasy mamy nadzieję, że trochę tu przemyśleń w tym kontekście dają więcej. Nie tylko w kontekście IT bezpieczeństwa, ale między innymi również w kontekście bezpieczeństwa IT. Dobra, to tak w każdym razie, jeżeli chyba chodzi o tą prelekcję, fajna, ciekawa, uważam, że wnosząca mimo wszystko do przemyśleń tutaj dla tych osób, które na takiej konferencji były. Znowu może mniej było tutaj takich pokazów na żywo, bo tam w ogóle chyba nie było. Natomiast z drugiej strony możemy oddać pewną logikę, pewien sens i to jest wartością. No i godzina 13:20, kolejna prelekcja, którą żeście wybrali, czyli platforma Secure Visio, czyli skuteczne zarządzanie cyberbezpieczeństwem. W sumie to prelekcja dotycząca rozwiązania typu SIEM. Ok, no i tutaj właśnie starano się oddać na tej prelekcji, czym to rozwiązanie SIEM plus minus jest, jaką ma logikę. Zresztą to tak fajnie nawiązuje trochę do tej wcześniejszej prelekcji od Hillstona, bo tam akurat na Hillstonie pokazywali ten trójkąt od firmy Gartner, jakoś tam nazwany bezpieczeństwa, gdzie mamy właśnie NDR, EDR i SIEM. No i tutaj mamy to rozwiązanie SIEM. W dużym skrócie to jest takie rozwiązanie, gdzie wysyłamy różnego rodzaju logi, zdarzenia, a to rozwiązanie będzie nam analizowało. Trochę tak jak przy tej poprzedniej prelekcji opowiadałem, że teraz analizujemy korelacje różnych informacji i patrzymy teraz, aha, tutaj kupił to, kupił tamto. Teoretycznie każdy z osobna niby nie jest nienormalne, ale przecież teraz to mi się składa. On tu coś wybuchowego będzie robił, nie? Dobra, i oczywiście teraz tutaj wiele osób być może skojarzy Łozach. No tak, jest takie rozwiązanie, które jest rozwiązaniem typu SIEM właśnie. I to nawet rozwiązaniem, które też jest rozwiązaniem darmowym. No tutaj mówimy o rozwiązaniu Secure Visio domyślnie, bo tam nikt nie mówił o cenach i tak dalej, no ale domyślam się, że raczej za darmo no nie jest. Nikt się tam nie odnosił oczywiście, dlaczego mielibyśmy wybrać Secure Visio, a nie Łozach. To już trzeba rozmawiać z tą firmą. Zresztą mi się wydaje, że właśnie tego, czego czasami w tych prelekcjach brakuje, poza chyba Grandstream, który się typowo odniósł do Ubiquiti, do Pelinka i to chyba byli jedyni odważni, to, że nie udawajmy, że jesteśmy jedyni na świecie, tylko to jest naturalne i że u wielu osób się takie pytania pojawią. A dlaczego miałbym wykorzystać teraz to, co wy macie, a nie na przykład tego Łozacha, nie? Jestem ciekaw. To byłoby bardzo fajne, bardzo ciekawe. Nie udawajcie, że nie istnieje. Tylko się odnieście i to też, ja wiem, że prelekcja jest 30 minut. Tutaj co chwilę powtarzam, bo to jednak trzeba mieć na świadomości. To jest naprawdę mało czasu. Ale dlaczego nie w paru zdaniach? Choćby po to, żeby zaintrygować i zostawić tutaj komuś zaćwieka w głowie, że może w tym wypadku na rzeczy jest. Dobra, no i teraz cóż, ja w skrócie tak już próbowałem oddać, czym mniej więcej ten Secure Visio tak naprawdę jest.
No jak oni to nazwali, kompleksowe narzędzie do zarządzania cyberbezpieczeństwem, łączące obsługę incydentów, analizę behawioralną, integrację z Active Directory, bo tu bardzo mocno znowu pokazywano, jak to świetnie współpracuje z Active Directory. Patrzcie, kolejny punkt. Ja mówię, no co druga prelekcja, prawie chyba blisko bym tak policzył, ale tutaj to już w ogóle mega na maksa była pokazywana integracja z Active Directory i że to naprawdę bardzo duże fajne zalety. I jakoś tam nic o tym Entra ID nie było, tak z mojej pamięci, tylko właśnie cały czas Active Directory. Pytanie, czy oni są do tyłu? Ja nie wiem, być może to z Entra ID ma spięcie. Nie zadawałem takiego w każdym razie pytania. No i cóż, no jest to ich komercyjne rozwiązanie, które znowu wsparcie sztucznej inteligencji i tak dalej, i tak dalej. To wszystko mniej więcej już wiemy. Mamy tam właśnie z takich rzeczy w systemie działa wirtualny bot, który ma wspierać automatyzację reakcji na te różnego rodzaju rzeczy, które się pojawiają w systemie. I to też pokazywali, że to takie proste, przystępnie zrobione. No na plus to wyglądało w każdym razie. Natomiast no, to, co mnie brakowało, trochę już powiedziałem, tu powtarzając się, nie? Ale to najważniejsze rzeczy. Nie? Trochę takiego brakuje. No, niby to było pokazywane nawet na żywo, to jest plus, bo tu akurat było pokazywane rozwiązanie na żywo i ja wiem, że to 30 minut, ale kurczę, te 30 minut zostaje czasem się zastanowić, wybrać, co takiego pokazać. Nie udawajmy, że reszta świata nie istnieje. Dlaczego masz przyjść do nas i dlaczego masz wybrać to nasze rozwiązanie? Bo to było bardziej prelekcja pokazująca, po co nam w ogóle taki system typu SIEM. Ona trochę tak bardziej tak pokazywała. I okej, to jest cenne. Tak? I to jest cenne. Natomiast ja bym był jeszcze ciekaw i myślę, że wiele osób na sali by zadało pytanie, ale ja znam takie rozwiązania. Nie powiedzieliście mi, dlaczego mam przyjść do Was, a nie do tych innych, nie? A nie udawajcie, że inni nie istnieją mimo wszystko. No i tu chyba w każdym razie prawda jest, nie? Więc to była taka prezentacja trochę szybka rozwiązania, bardzo mocno też tak pamiętam technicznie zrobiona, to tak dla osoby, pewnie ta osoba, która prelegowała, to nie będzie słuchała, coś to się tak domyślam tej relacji, ale było strasznie technicznym językiem. I pytanie, czy nie byłoby fajnie, czy tam niby to było, ale ja miałem takie odczucie, że kurczę, być może niektóre osoby w pewnym momencie mogły się zgubić tym takim bardzo technicznym językiem, bardzo technicznym żargonem. Ja wiem, że tam informatycy byli, ale nawet informatycy, wiecie, po tylu godzinach i tak dalej są przeciążeni, to można czasami prościej, łatwiej opowiedzieć historyjką mimo wszystko, ale to tak pod kątem już prelegowania. Ale plus na to, za to, że było na żywo, a nie z jakichś slajdów, plus za to, że pokazywano problematykę dla tych osób, które były, po co Ci ten SIEM i co on Ci plus minus mniej więcej może dać na przykładzie. Szkoda tylko po prostu, że no, ja wiem, że też 30 minut, ale że jednak nie odniesiono się choćby chwilę za ćwiekiem, żeby Ci zostawić w głowie, dlaczego przyjdź do nas, a nie tego łozacha. No, bo jakoś takie mam wrażenie, że ten łozach u wielu osób w głowie, bo tyle razy prawdopodobnie go słyszeli, więc dlaczego to nie łozacha, tylko do Was i wybulić hajs na Was, nie? No w sumie takiej odpowiedzi nie usłyszałem. Dobra, i to chyba tak powiem Wam, że tyle, jeżeli chodzi o tą prelekcję i jakieś tam moje przemyślenia. Zanim przejdziemy do następnej prelekcji, to tu w przebitkach w tej chwili mniej więcej widzicie też, jak wygląda ta cała konferencja od tej drugiej strony, bo ja tu widzicie, rozmawiam o prelekcjach, które były na salach konferencyjnych, a tam się życie toczyło jeszcze poza salami konferencyjnymi. No i tam, gdzie właśnie to drugie życie się toczyło, to ja niestety już tak bardzo być nie mogłem, bo w końcu obiecałem zrealizować to właśnie nagranie z relacją z prelekcji przede wszystkim, bo według mnie one jednak były tym bardziej ciekawszym, ale jak możecie zobaczyć, tutaj tych stoisk, które były w tym budynku, no, od tych różnych producentów było mnóstwo. I po co nam te stoiska? Po co one tam są? No, żeby reklamy robić. Nie do końca. Widzicie, to ma być sprzęgnięte z tymi prelekcjami i to ma być dla Was taka pewna wartość dodana, bo idę na prelekcję, nie ma tam czasu. Ja już nawet tu nadmieniłem, że przecież no, tam jest 30 minut na prelekcję, potem następna osoba wchodzi i tak zahacza ktoś już o następną prelekcję, a jest tyle pytań, które mnie się tu pojawiły i już w tych relacjach z tych prelekcji, o których już tu omówiłem. No to właśnie po to można pójść potem na te stoisko, żeby te pytania pozadawać, żeby tam pogadać.
Tak? To dlaczego Pan nie był? Bo nie miałem już na to czasu. A na końcu już po prostu nie miałem siły zwyczajnie na to, żeby pójść mimo wszystko i pogadać, bo już mnie siły opuściły i przebodźcowanie mnie już jakoś tam wzięło. A być może to już były jakieś tam pierwiastki tego, że po przyjeździe do domu to się rozchorowałem. No ale jak widzicie, tych stoisk jest mnóstwo. Nie tylko tych firm, które były na prelekcji, ale poza nimi. Więc tam można pójść, można pogadać, można zadać pytań. Właśnie od tego tam te wszystkie osoby są. I to jest fajne, i to jest świetne, bo być może macie wiele różnych ciekawych pytań, a tam są osoby, które mogą odpowiedzieć. A nawet jeżeli nie potrafią odpowiedzieć, bo też nie łudźmy się, oni tam na tych stoiskach nie potrafią na wszystkie pytania odpowiedzieć, bo to są wysyłani pracownicy, też się często gęsto domyślacie jacy, różni, tak, żeby nie było, bo tam naprawdę bardzo różne osoby są. Zresztą wydaje mi się, że akurat na stoisku firmy Kunam była też ta osoba, która na YouTubie prezentuje rozwiązania firmy Kunam. No to tej osobie można zadawać naprawdę, myślę, że dużo ciekawych pytań, więc zależy pewnie na którym stoisku. No ale to jest wielka wartość dodana takiej konferencji. Bo pamiętajcie też, że ta relacja jest pancernika. Czy pancernik jest jedyną tego typu konferencją w Polsce? Bo ktoś powie, że no ale Katowice, no bo co roku w Katowicach ta konferencja jest akurat we wrześniu, natomiast to jest daleko, bo ja na przykład mieszkam w Gdańsku, ale poszukaj tego typu konferencji bliżej siebie. Czasami może do Gdańska, ale może być w Warszawie, tak? Być może masz fajny, szybki pociąg do Warszawy. Może warto ten czas mimo wszystko. Ile dzisiaj już tym pociągiem? Ja powiem szczerze, dobra, ja nawet na Śląsku mieszkam i ze Śląska w tym momencie jadąc nad morze, na przykład gdyby było w Szczecinie, w czym problem? A nawet do Gdańska. Przecież to się jedzie 5 godzin. Do zrobienia, nie? Mimo wszystko, bo to nie są znowu wielkie ilości już czasu, tak jak kiedyś. Kiedyś się 10 jechało, a teraz 5. No, takich moich parę adnotacji do tego, co widzicie, jeżeli chodzi o te wszystkie stoiska, które tutaj w każdym razie na tej konferencji były. A teraz przechodzimy do kolejnej, przedostatniej prelekcji w tej relacji, czyli sala 25, godzina 14 i Arkadiusz Siczek, pozdrawiam, Arek, bezpieczeństwo w rękach SOK. Dobra, no i cóż, o czym tam Arek opowiadał. Tak trochę w każdym razie mówię Arek, dlatego że my się znamy. Zresztą Arek do mnie pisał zaraz po konferencji, bo zobaczył, że byłem i że nagrania realizowałem jakieś, więc od razu miał prośbę, żeby te nagrania, które w przebitkach widzicie, również przekazać. Także pozdrawiam, Arek. Prelekcja, cóż, fajna. Prelekcja ciekawa, poza jednym problemem, te 30 minut, nie? Bo w tego typu prelekcjach ja sobie zdaję sprawę, że te 30 minut jest wielkim problemem. Bo cóż Arek nam w każdym razie popowiadał? Popowiadał nam o rozwiązaniach tutaj, które możemy wykorzystać do monitorowania. No i zdaję sobie sprawę, że ta prelekcja była pod kątem tak naprawdę różnego rodzaju treści kursów, które na stronie firmy ADEM, za którą Arek Siczek stoi. No akurat pod tym kątem trochę było, tak? No bo de facto tam na przykład są kursy dotyczące przede wszystkim Zabixa, no bo o czym też Arek tutaj właśnie mówił. Mówił o rozwiązaniach. Tak naprawdę tu prelekcja była taka, że właśnie były pokazywane kolejne rozwiązania o takich, które są konkretniejsze do monitorowania typu Zabix, potem właśnie było nadmienienie, że jest Łozach, ale że zobacz, że czasami możesz to zastosować proste, bo bo Zabix czy Łozach to są rozwiązania, które są skomplikowane, duże, wymagają mimo wszystko sporo nauki, wiele trudności mogą przysporzyć, a może ty wcale nie masz aż takich wielkich potrzeb, bo scenariusze są różne i tu w sumie też trochę zgody jest. I takim przykładem tych rozwiązań dużo prostszych to było właśnie rozwiązanie Uptime Kuma. Zresztą na kanale Admin Akademia jest nagranie o Uptime Kuma, które jest prostym takim narzędziem do monitorowania dostępności usług. Czy na przykład też Arek pokazywał jakiś przykład własnej aplikacji, nawet dał propozycję takiej do pobrania z własnej strony GitHub, którą można wykorzystać na zasadzie wrzuć się na serwer, ono Ci przeglądnie na przykład logi, coś Ci tam wypluje, co tam się zadziało. A nawet zwykłego pinga i napisanie własnej aplikacji, która będzie korzystać z własnego pinga. I to taki trochę, ja to odebrałem pokaz, że pamiętaj, że te możliwości są różne i że nawet te najprostsze, które się wydają, one też mogą mieć jakąś skuteczność i to trudno nie negować i że nie zawsze musimy wychodzić z armatą i że na przykład jeżeli nie masz jeszcze odpowiedniej wiedzy, umiejętności, to lepiej mieć, ja to nazywam tak, lepiej mieć coś niż nie mieć nic, nie? I że jeżeli chcesz wykorzystać pinga i być może naprawdę
w sumie to Ci więcej nie potrzeba, nie? A może jednak potrzeba Ci coś więcej. No to wtedy jak więcej, to masz tego Zabbixa. No Zabbix jednak jest tym rozwiązaniem, które ma monitorować wykorzystanie zasobów, typu nie wiem, tam teraz zużycie pojemności dysków twardych, zużycie czasu procesora i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no Łozach tam się też pojawił jako to rozwiązanie, które się dość często pojawia, ale no tu już dzisiaj mieliśmy, nadmieniałem w jednej z prelekcji, że to już mamy rozwiązanie jednak trochę inne, bo to jest rozwiązanie do cyberbezpieczeństwa, a rozwiązanie typu SIEM, które ma analizować logi pod kątem wyszukiwania problemów bezpieczeństwa. Zabbix pod kątem szukania problemów, które tam się dzieją, nie? No, więc dysk Ci tu zaraz wykituje, kończy Ci się miejsce na dysku, procesor Ci zaraz chyba wyskoczy z serwera. No to jest bardziej tego typu rozwiązanie. Więc to był taki prelekcja, przegląd ciekawych rozwiązań, w sumie open source'owych, tu można by powiedzieć, które można by wykorzystać do monitorowania infrastruktury. I tak to można określić, takich wybranych rozwiązań. No, tak w dużym skrócie, to o czym w każdym razie tam na tej prelekcji było. I cóż, no prelekcja była, ciekawa na pewno pod tym kątem. No nie dlatego, że Arcastem, tylko mimo wszystko była ciekawa w porównaniu do tych innych. No bo cóż, Arek też filmy na YouTubie różnego rodzaju wrzuca, więc jakąś tam zdolność opowiadania już ma, nabył. Więc choćby z tego tytułu już mogło być to ciekawsze niż wiele prelekcji, gdzie byli pracownicy, którzy takiego widać było, że jeszcze obycia no nie mają, nie? Mimo wszystko, więc pod tym kątem już było na plus. No szkoda było tylko, że to tylko 30 minut, bo tu widać było potencjał tej prelekcji. Wiecie co, paradoksalnie, gdyby ta prelekcja miała 1,5 godziny. I wydaje mi się, że to już wtedy byłby wymiot. Ja wiem, że to 1,5 godziny, ja wiem, że teraz dzisiaj jest w pigułce. No właśnie, ale na tym problem polega, że tu czujemy niedosyt, bo jest tylko pół godziny, a mimo wszystko tu też Arek zabrał ten czas z przerwy. Na sali notabene było pełno, ciężko było o miejsce, ludzie stali po bokach, także to też pokazywało, że no musiało być ciekawie, jeżeli tyle osób chciało tam w każdym razie przyjść. No, a co do szczegółów? Przyjeżdżajcie na konferencję, to wtedy będziecie się dowiadywać tego typu szczegółów już, co tam było więcej. I czas na ostatnią prelekcję w tej relacji, godzina 14:40, jeżeli dobrze pamięć nie mylę. No i tutaj żeście Wy wybrali, co mnie trochę zdziwiło, zaraz powiem dlaczego. Akurat z tych 5 różnych możliwości taki temat jak silne uwierzytelnianie bez haseł, przyszłość cyberbezpieczeństwa z Yubico, czyli nic innego jak YubiKey. No i też mieli swoje stoisko, jeżeli chodzi o YubiKeya. Natomiast dlaczego mnie zaskoczyło? Wiecie, bo jest cały cykl w każdym razie na kanale YouTube Admin Akademia. No, a jednak tak dużo głosów było na YubiKeya, żebym poszedł i opowiedział Wam o tym, co było na tej prelekcji. Dobra, może byliście po prostu ciekawi być może tego, o czym opowiadali na tej prelekcji. No to dobra, to opowiadam, o czym opowiadali na tej prelekcji. W skrócie, mniej więcej o tym, co ja w cyklu na kanale Admin Akademia. Tylko widzicie, tu znowu, ja będę się powtarzał do znudzenia. 30 minut chłopak tylko miał na to, żeby opowiedzieć o YubiKeyu. Natomiast to jest strasznie mało, natomiast u mnie w tych kolejnych odcinkach ja miałem dużo więcej czasu. Stąd siłą rzeczy u mnie było dużo więcej w tych odcinkach i ja Was zachęcam, jeżeli intryguje Was ta tematyka, do właśnie wpisania w YouTube'a Admin Akademia, spacja YubiKey i wylecą Wam po kolei odcinki z całego cyklu dotyczącego YubiKeya. I może tam trochę czasu jest, ale myślę, że to na pewno nie będzie stracony czas. No i cóż, podobnie jak ja, chłopak też opowiadał, na czym problem polega dotyczący phishingu. Zresztą tutaj taką ciekawą wartością dodanych gdzieś tam w przybitkach tu się na pewno pojawi. To też zwróćcie uwagę, gdzie pokazany zostały przykładowy atak właśnie na przykładowej stronie jakiejś takiej postawionej phishingowej, gdzie takie trochę na zasadzie bardziej z życia wzięte, bo ja hasłowo u siebie na kanale w odcinku omawiałem ten problem, bez jakiegoś tam też super większego pokazywania. Też nie, ja też tam jakiś, nie, bo teraz sobie przypominam, jakiś tam atak też mniej więcej pokazałem. Tutaj chłopak pokazał inny typ ataku. A więc jak się wpatrzycie w to, co na przebitce ja tu w każdym razie wrzuciłem, to najwyżej możecie przewinąć, bo zobaczę, jak mi to potem
po nałożeniu mniej więcej plus minus wyjdzie, to możecie sobie poobserwować mniej więcej plus minus, jak ten atak wyglądał. Czyli była strona phishingowa i pokazane, jak to wygląda bez YubiKeya, a potem też było pokazane ten sam atak przy wykorzystaniu YubiKeya. Dobra, no i teraz jeżeli chodzi o tego YubiKeya, no to też było mówione, że mamy mechanizm FIDO2 i teraz to, co mnie bardzo intrygowało, bo był tam oczywiście schemat, w przybitkach zobaczycie, tego jak ten mechanizm FIDO2 działa. Ja go tłumaczyłem w moich odcinkach i nie, że to ja, ale jednak chyba mnie to wyszło znacznie lepiej, bo ja wiem, że tam 30 minut, nie? Bo to 30 minut, no tak średnio to tam wyszło, wytłumaczenie dokładnie jak działa ten FIDO2. Plus minus było, ale dobra. Natomiast zadziwiło mnie, że U2F się nie pojawiło, tak? UTF w ogóle mechanizm się nie pojawił, a ja jednak oddawałem, że YubiKey korzysta z UTF, korzysta z FIDO2 i że to są dwa różne mechanizmy i że one inaczej działają i że być może warto o tym wiedzieć i to odróżniać, bo to ma znaczenie na przykład, żeby wiedzieć. No tego nie było. Tu było tak o dziwo tylko FIDO2, jakby U2F nie istniał. Nie wiem, zaintrygowało mnie to. Jak ktoś chce zrozumieć, o co chodzi, o czym ja mówię, no to zachęcam do cyklu, który był na kanale naszym Admin Akademia. I tam są szczegóły, w razie czego. No, stąd po prostu opowieść o tym, że to działa na phishing i to prawda, że te klucze w każdym razie są wykorzystywane w różnych fajnych, ciekawych miejscach, rekomendowane, to wszystko prawda, że są produkowane tak, ja nawet miałem taką ochotę dodać, tak, ja znam takie przypadki, że to się prało w spodniach, i dało radę, że samochód przejechał i to wiecie co, nawet dalej działało, nie? Bo ktoś pokazywał, że przejechany oponą samochodową i nadal ten YubiKey działał, nie? I że one naprawdę są pod tym kątem też tworzone tak, co nie neguje, że trzeba mieć takie dwa, przypominam. Mimo wszystko, bo jak jednemu się coś stanie, bo jasne, no wiecie, jeżeli teraz, nie wiem, spalę to, tak, no to po spaleniu, tak, czy wrzuceniu teraz z laską dynamitu, no to już nie przeżyje. No to jesteśmy w stanie sobie wyobrazić teraz historię, po których YubiKey nie przeżyje i to trzeba jednak być świadomym. Ale inna kwestia, że naprawdę po internecie są historie przeciekawe, że ktoś był w szoku, że no nie obstawiałby, że to urządzenie będzie w stanie jeszcze działać po tym czymś. No i to jest na pewno jakaś tam wartość dodana tych urządzeń i dlaczego one jeszcze jakoś tam parę złotych kosztują, no bo muszą być tak, a nie inaczej stworzone, wyprodukowane. No i ta prelekcja, bardzo fajne, to co mi się podobało, to tu powtórzę, to bardzo fajny przykład podany, właśnie dlaczego nie rozwiązanie typu MFA, typu Google Authenticator, dlaczego ono jest problemem i dlaczego to musi być YubiKey i że to zostało zrealizowane na przykładzie ataku. Tu z nagrania było to pokazane, ale to nic nie umniejsza, to było bardzo na plus, bo nawet lepiej tak, bo szybciej, a też znowu brakowało tam na pewno czasu. Więc pokazany taki atak na żywo, który pokazuje bez YubiKeya i z YubiKeyem. I wiecie, co jeszcze mnie zaintrygowało w ramach tej prelekcji? Pytania od osób na sali. Te pytania pokazywały, dlaczego takie konferencje, takie prelekcje mają sens. No i wiecie, no ja opowiadam o tym na kanale. Nawet hejterzy u siebie mieli odcinek taki nie dla jaj o YubiKeyu u siebie na kanale. No i dalej ludzie nie rozumieją, nie wiedzą. To jest bardzo intrygujące, no bo te pytania, które tam były zadawane, trochę pokazywały, że jednak, kurczę, tych musi być jasny gwint. Musi być tych prelekcji chyba jeszcze więcej i do znudzenia opowiadać, bo można powiedzieć, no ile można słuchać o tym YubiKeyu. No i widzicie, ta prelekcja, powiem Wam, że te pytania pokazywały, musi być. I chyba jeszcze ich jest za mało. No, to takie moje przemyślenie po tych pytaniach, które tam się mimo wszystko pojawiały. Natomiast no, nic ciekawego, nowego ja się nie dowiedziałem, bo w odcinkach, które są u mnie na kanale, jest dużo więcej, bardzo dużo więcej, nie dlatego, że w tej chwili reklamuję, tylko po prostu jest, ale ja miałem więcej czasu, no bo w pół godziny co ja mogę zrobić? W sumie pewnie nie dałbym rady więcej niż ten chłopak, który tam był. Mnie tylko intryguje, o co chodziło z tym U2F, że jego tam nie było, bo jednak to jest subtelna różnica, jeżeli chodzi o U2F i FIDO2 i dlaczego tam nie było mowy. Bo wiecie, bo mnie tak zastanawiało, czy ten chłopak nie wie, pracując w Yubico, no bo chyba pracownikiem firmy Yubico był, tak mi to wyglądało, albo jakieś firmy kooperujące, ale zajmował się Yubico i co, ale nie, może wie. Więc takie mi przemyślenia po głowie, a jak wie, no to dlaczego o tym nie mówi, bo jednak U2F jest czymś innym niż FIDO2. Okej, no więc mnie to tylko intrygowało. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Nie zadałem tego pytania, nie wiem, czy się dowiem, pewnie nigdy się nie dowiem.
I tyle. Więc mnie w każdym razie na pewno ta prelekcja nic nie wniosła poza takimi intrygującymi pytaniami, ale jak widzieliście przed chwilą w tym, co opowiadałem, one są potrzebne. No i to była w sumie przedostatnia prelekcja, bo ostatniej w ogóle, która była, ja już tutaj opowiadam na samym początku, czyli firmy Grandstream, i to była ta prelekcja, która chyba według mnie, dla mnie osobiście była najciekawsza, bo była najfajniej zrobiona, była na żywo i w ogóle temat i w ogóle to, co tam było, mnie bardzo zaintrygowało, no bo jednak w tym wypadku ten sprzęt, jak to było, jakość Ubiquiti w cenie TP-Linka, no dla wielu osób to może być bardzo intrygujące i dla mnie było. I to mówię, naprawdę dla mnie było i to na pewno było coś ciekawego. I bardzo fajnie zrobione, zresztą nawet udało mi się jeszcze chwilę zostać parę pytań zadać, ale tu już zdradziłem, bo pytania, które mnie interesowały, to, czego nie wiedziałem. Kto stoi, czyli jakiej narodowości jest firma Grandstream. Się dowiedziałem, jak wygląda kwestia tej zapory ogniowej następnej generacji, bo nie było na prelekcji jasno powiedziane o tej zaporze ogniowej następnej generacji, bo mówię, że mnie tam na slajdach migło. Czy ja dobrze widziałem, że tutaj jest normalny NGW? Tak, tak, tak. No, ze wsparciem jeszcze właśnie ja chyba dobrze nie powiedziałem, dla VoIP-u. Tak? Bo ten router, taki combo, to w tym wypadku z jednej strony zaporuje następnej generacji, a jeszcze ma bardzo fajną wsparcie bramkę dla telefonii VoIP-owej. No, także bardzo ciekawe mimo wszystko rozwiązanie, którym można się zaintrygować. No ale to już powtarzam, po prostu mówię tylko, że mnie chyba z tych wszystkich to najbardziej zaciekawiło. Dobra, prawie blisko ex aequo z tą od firmy Ingram odnośnie rozwiązań Cisco, bo to była też bardzo ciekawa prelekcja i to był bardzo fajnie, ciekawie wykorzystany czas. Dobra, tyle tutaj, jeżeli chodzi o moją relację z tych prelekcji, które wyście wybrali. No i konferencja na dzisiaj zakończona. Mamy 16:14. Trochę zeszło, bo sumarycznie wpadłem tu na 9, ale powiem Wam tak, no fajnie było. Nie był to stracony czas. Mnie w sumie chyba tak najbardziej, nie wiem czy dlatego, że na końcu, ale najbardziej co zaciekawiło z tych wszystkich prelekcji, na których byłem, na które wyście głosowali, to ta ostatnia z Grandstreama, która faktycznie zdobyła największą ilość głosów, chociaż nie powiem, że inne też nie było ciekawe, bo chyba tak Grandstream w tej chwili z takich powodów, że zaintrygował mnie, biorąc pod uwagę, że takie hasło w cenie TP-Linka mamy jakość Ubiquiti. Okej, i faktycznie dużo ciekawych rzeczy tam jest do rozkminienia w tej chwili odnośnie tego, co chłopaki tam na sali mówili, ale brzmi to bardzo intrygująco. I właśnie widzicie, to jest taki powód, dla którego warto na tego typu konferencje przyjeżdżać, bo taka miała być trochę intencja też tej relacji, zachęcić Was, tak jak tu z jedną osobą rozmawiałem dość niedawno, bo padło takie pytanie do mnie, skąd taki w ogóle pomysł na tą relację, nie? Ja mówię, powody różne, tak, między innymi, ale jeden padło mi, że fajnie jest czasami coś Wam pokazać. Po co? Po to, żeby, dobra, wprost, żebyście ruszyli te 4 litery i coś czasami fajnego zrealizowali, że to nie jest stracony czas, bo mimo wszystko tak, tu są producenci, to są reklamy. Tak, no ale coś stawiać będziecie do tych swoich sieci, do tych swoich firm i tak dalej. I czasem warto przyjechać po to, żeby zobaczyć, co aktualnie jest na tapecie, nie? Co oni proponują nam. Mało. Możecie pozadawać pytania, bo jak na timelapsie było widać, tych stoisk było mnóstwo. Po co te stoiska są? Po to, żebyście tam im poszli i po to, żebyście im truli tyłek, tak? Czyli zadawać pytania, tak jakie was tam nurtują. I właśnie dlatego to nie jest stracony czas, dlatego to jest fajnie wykorzystany czas. I moją intencją jest to, między innymi też tutaj, żeby was zachęcić do tego, żeby przyjeżdżać. Nie mówię, że na pancernika konkretnie, na tego typu imprezy. Akurat nie powiem, że dla mnie to jest o tyle, że jest fajnie, bo mam 40 km, poza tym, że chyba z 2 godziny rano jechałem te 40 km. No i jest blisko, no to ja wiem, no ale też być może macie takie fajne blisko, innego rodzaju imprezy. Na to mogę zachęcić na pewno, bo jest fajna. Co najwyżej w tej chwili problem się taki zrobił, że wiecie, no 5 prelekcji równocześnie, na które ma pójść, nie? No i ja to się śmiałem, że jak za PRL-u było jedno do wyboru, miała święty spokój, a teraz głowa boli, ale wyście mi pomagali głosując na takie, a nie inne rozwiązanie. Zresztą chłopakom z Grandstreama przekazałem, że tak jakoś wyszło, że to na ich prelekcje oddaliście najwięcej głosów w ogóle, taka ciekawostka. Bo tam było coś chyba nawet 46%, nie? Tak procentowo, więc żadna inna prelekcja takiej ilości procentowej głosów nie zdobyła.
No więc powiedziałem gratulacje za dobry tytuł, bo to chyba to najwięcej tutaj zaważyło. Akurat, no ale no cóż, widocznie to też robi akurat robotę. Przy okazji tutaj pozdrowienia dla pana Sebastiana, bo przed chwilą już szedł do domu. Obiecałem, że pozdrowię, bo już zrobiłem jedno nagranie, tylko widzicie zmęczenie, bo już przy zmęczeniu mi przyszło, bardziej przebodźcowanie i zapomniałem włączyć kamery. Wszystko fajnie, no teraz już kamera idzie, ale z przebodźcowania zapomniałem włączyć kamerę, czyli jestem bardziej zmęczony niż na to widać, stąd już marzę o tym, żeby jechać, odpocząć i się mówiłem, że się zastanawiam, bo było pytanie, kiedy to będę składał, no, że może dzisiaj, ale nie wiem, pewnie przyjadę, padnę, bo taką najlepszą rzeczą, która mnie tam przez cały dzień, to drzwi, które są w MCK, gdzie każda osoba wchodząca, wychodząca, jak wchodzi, wychodzi, to tam taki metalowy jinx jest, który takie plum, plum i tak non-stop te plum i plum. No, a prelekcje były tak non-stop, praktycznie było po 10 minut przerwy, to możecie się domyślać, jak to mniej więcej plus minus wyglądało. Stąd to bardziej tak na przebodźcowanie weszło. Dobra, na każdym razie, z ciekawych rzeczy to taką historyką. Widzicie, tu jest wejście do MCK w ogóle za mną. Nie? Rano przychodzę, to zresztą pan Sebastian mi w tej chwili uświadomił, że idziemy, no i widzimy kartkę, że wejście jednak trzeba od tamtej strony. Dookoła trzeba brze budynek. No dobra, no to kartka tak wisi, no to idziemy. A dlaczego idziemy? Bo jeszcze z jedną osobą z naszej społeczności, akurat żeśmy się tu spotkali, zresztą śmiejąc się dzisiaj, ręka do dezynfekcji, bo tyle uścisków musiałem złożyć, ale żeby nie było, to było miłe i przyjemne, mimo wszystko. No, natomiast poszliśmy dookoła, teraz pan Sebastian mówi, nie, tutaj też można było wejść. Po co była ta kartka? Nie wiem. No, natomiast przy okazji wpadł mi pomysł do głowy, że jak przeszedłem tamtej strony, to było widać, bo główny parking MCK był dzisiaj zamknięty. Nie wiem dlaczego, okej. Natomiast zastanawiałem się, czy nie zrobić jeszcze takie wyjść specjalnie, ujęcie, mistrzowie parkowania IT. No bo kto tu przyjechał? W większości z IT. No wiadomo, że to były samochody tych osób, które przyjechały na konferencję. No, czyli informatyków. No to powiem, no gratulacje zupełne. Żeby nie było, no ale pewnie ja też wpadłem na 9. Tu niedaleko mam zaparkowany samochód, tylko że 30 parę złotych. Trzeba było zapłacić za zaparkowanie. No, stąd taką małą ciekawostką, tak trochę lekko śmiesznie, mimo wszystko, co do kwestii mistrzów w każdym razie parkowania. No, a poza tym, cóż, no, konferencja fajna, rozwija się, to na pewno trzeba powiedzieć, przynajmniej w tym roku na całe szczęście udało mi się, że prelekcji nie miałem, bo dzięki temu tą relację mogłem zrobić coś za coś, bo ostatnio to tak chyba w tamtym roku, potem wcześniej też chyba byłem tutaj z prelekcją, w tym roku mi się udało, bo dzięki temu tą relację jakby nie było można zrobić, ale to było naprawdę intensywne dzisiaj. No i cóż, i zachęcam Was do tego, żeby ruszyć te 4 litery i pozdrowienia dla wszystkich tych osób, po których będę musiał dzisiaj dezynfekcję tej ręki. A, z takich może jeszcze poza Grand Streamem prelekcja, jakie mnie tam zaintrygowało. Cisco Meraki mnie zaintrygowała. Dlaczego? No tak po prostu dużo większy ekosystem, powiem szczerze, niż nawet mi się wydawało. I to widzicie znowu, bo ja Cisco Meraki, żeby nie było, wiem, kojarzę, znam, ale nagle tu się okazało, że to jest dużo większy ekosystem, niż jakoś mi się wydawało, gdzieś mi to uciekło. I to jest intrygujące, mimo wszystko. Zaintrygowało mnie to, że na Yubico, żeście tak zagłosowali. No natomiast u mnie na kanale o Yubico jest bardzo dużo materiałów. I żeby nie było, no tu chłopak miał 30 minut, więc on w te 30 minut może narobić. Natomiast co do tego, jak to technicznie działa i tak dalej, fajne demo miał, to muszę powiedzieć, bardzo fajne demo miał. Natomiast co on może w 30 minut, zresztą w ogóle, tak, no właśnie, mogą zaintrygować nas. I taka jest intencja, taka jest cel, żeby zaintrygować hasłami, tak jak z tego Cisco Meraki, tak jak z tego w każdym razie Grand Streama, bo to chyba były takie, które mnie z tych, co żeście zagłosowali, tutaj powiem szczerze, chyba najbardziej zaintrygowało. No, jak ktoś jeszcze w ogóle Katowic czasem nie widział, to wiecie, zapraszam, bo no, rośnie miasto, rośnie w siłę, do góry rośnie w siłę nawet, może nie tak jak Warszawa, no ale no, robi się tu coraz ładniej, trzeba przyznać. W ogóle chyba jako kraju ładniejemy, także to też bardzo
pozytywnie. Rośnie wszystko, rośnie miasto, rośnie konferencja. Także zachęcam, a ja w końcu na dzisiaj mam już koniec. Do zobaczenia.